Witam serdecznie studentów kompozycji, teorii muzyki również, obecnych na wykładzie. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych przed odbiornikami na naszym kanale na Facebooku i YouTubie. W sposób szczególny zaś witam naszego gościa, który inauguruje cykl wykładów o sztuce Senza Sordino. Kompozytora, dyrygenta, pedagoga, wielbiciela polskiej muzyki, animatora wydarzeń artystycznych. Człowieka, który w momencie, gdy rozdawano talenty, bez skrupułów wyrwał cały worek i pobiegł. Doktor habilitowany Ignacy Zalewski, dziekan Wydziału Kompozycji Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Ignacy, bardzo miło nam gościć Cię w ramach inauguracji naszego nowego cyklu wykładów. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Bardzo mi miło się z Państwem widzieć po takiej przerwie, podczas której w ogóle żeśmy się nie widywali, więc super, bardzo się cieszę, dziękuję. Dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia, no i za to spotkanie, przede wszystkim z twórcą i z kompozytorem. No Myślę, tak, że dla wielu studentów i dla wielu słuchaczy to jest najważniejsze. Spotkać się z kimś, kto widzi świat z perspektywy artystycznej, z perspektywy muzyki. To jest niezwykłe doświadczenie i mam nadzieję tego doświadczyć także dzisiaj w naszym spotkaniu. Wierzę w to, że zachowa Pan w miłej pamięci ten dzisiejszy dzień. Aczkolwiek muszę podkreślić, że to nie jest pierwszy moment styku z naszym regionem, bo jak pogrzebałam w nocie biograficznej, okazało się, że jedno z pierwszych młodzieńczych sukcesów to był konkurs kompozytorski imienia Mariana Gordiejuka właśnie w Bydgoszczy, a jeden z pierwszych nagrodzonych utworów, proszę Państwa, to był Kujawiak. Jako że Bydgoszcz na Kujawach się znajduje, także już dwa wątki bydgoskie regionalne mamy. Piszmy następne. Z całą pewnością. Mam nadzieję także, że będziemy mogli po tym spotkaniu dowiedzieć się czegoś więcej o twórczości, o drodze twórczej, która jest w tytule dzisiejszego wykładu, ponieważ chcąc charakteryzować twórczość, przedstawić kompozytora, naprawdę nie umiałabym opowiedzieć Państwu, czy zachęcić, mówiąc, jaka jest muzyka pana Ignacego Zalewskiego. To jest niezwykłe spotkanie z twórczością bardzo różnorodną, z twórczością, która oczarowuje nas potęgą, z twórczością, która koncentruje nas na subtelności, w której znajdujemy niezwykle interesujące pokłady liryzmu. Nie wiem, jaka jest pana muzyka i z tym większym zainteresowaniem będę słuchała o pana drodze twórczej. Drodzy Państwo, Ignacy Zalewski inauguruje cykl Senza Sordino wykładów o sztuce. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, jeszcze raz chcę to podkreślić, się z Państwem widzieć i jeszcze inaugurować taki wspaniały cykl w tak wspaniałej instytucji. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Przejdę do rzeczy. Jestem kompozytorem, więc będę mówił po kompozytorsku. Czyli trochę o praktyce, ale trochę też o teorii, natomiast w taki sposób, który jest być może mało systematyczny, albo taki się części z Państwa zda, natomiast jest użyteczny z mojego punktu widzenia. I żeby o tym wszystkim sobie opowiedzieć, być może to głupie, ale ja sobie lubię zadawać proste pytania. I pierwsza rzecz jest taka, że choćby nie wiem co Państwo mówili, to wszyscy piszecie muzykę współczesną. No bo nie da rady inaczej. Jedni powiedzą, że ta muzyka jest epigońska, drudzy, że konserwatywna, trzeci, że nowoczesna. Ktoś jeszcze powie, że odkrywacie nowe lądy i potem będziecie mieli 3 wykonania na festiwalach, a potem już nie, bo już te lądy będą odkryte i już nie ma co. Ale wszystko to jest muzyka współczesna. I jak się tak na to spojrzy, to ja lubię myśleć, że to trochę obniża napięcie, bo jest w nas napięcie jakieś, jako w twórcach. Tego, że no to, że chcemy komponować, to jest jasne. No bo to jesteśmy tutaj, no więc chcemy. Chyba że jesteśmy z przymusu, ale to wtedy nie ma sprawy. Więc zacznijmy od tych, moim zdaniem, bardzo ważnych pytań. Dlaczego komponuję? Ja chętnie Państwu odpowiem, dlaczego ja komponuję, bo to jest bardzo proste. Chętnie odpowiem też, po co komponuję, bo to też wydaje mi się całkiem proste, chociaż już nieco trudniejsze. No i chyba najtrudniejsze to jest, co i jak komponuję.
Bo jedna rzecz to jest to, co sobie wyobrażam o swojej twórczości, albo o tym, jaka powinna być, a druga rzecz to to, co faktycznie mi wychodzi spod palców. I pewnym sukcesem, myślę, twórcy, nie mówię, że moim, ale sukcesem w ogóle dobrego twórcy jest to, jeżeli to, co komponuje, to jest to, co sobie wyobraził. No więc dlaczego komponuję? To jest naprawdę proste. Ja po prostu to strasznie lubię. Ja wiem, że to może się wydawać mało zawodowe, że to dyskurs akademicki i tak. Ja po prostu to strasznie lubię. Mi to sprawia strasznie dużo przyjemności. I to się zaczęło w dzieciństwie. W dzieciństwie zacząłem komponować, rzecz jasna dla zabawy, no bo co można innego robić. No ja niestety też grałem na skrzypcach, więc wiedziałem też, co to znaczy nie zabawa na dość wczesnym etapie, ale pewnie Państwo też w większości na czymś grali, więc wiecie doskonale, na czym ten dylemat polega. W każdym razie kompozycja była tą częścią zabawy. Obok piłki nożnej i gier komputerowych była też kompozycja. Komponowanie czegokolwiek. Najpierw na pianinie, potem dość szybko na komputerze, bo pojawił się w moim domu na pierwszą komunię komputer. To był 98 rok i razem z nim się pojawił program Finale 98. I ja zacząłem z niego korzystać, ale oczywiście moje pierwsze utwory są zapisane ręcznie. Datowane na mniej więcej 94-95 rok, typu Miś i cukierki, Trzy świnki. To są moje wanilia. Ale mniejsza z tym. Jakby mówię o tym dlatego, że kompozycja, przynajmniej z mojego punktu widzenia i dla mnie, wynika przede wszystkim z zabawy. Ja sobie nie wyobrażam robić czegoś z przekonaniem, czego nie lubię. A jeżeli coś się lubi, no to jest trochę zawsze zabawa. Nawet jeżeli tabela jest ciekawa, nie wiem, czy pan dziekan potwierdzi, to potrafi być rodzajem rozrywki. Jeżeli coś się w tej tabeli jakoś pięknie układa i okazuje się, że działa, no to daje jakąś satysfakcję. I ja też w tym widzę pierwiastek nie zabawowy, ale taki i też nie zabawny, ale powiedzmy takiego rodzaju gry, w której coś się udało, w której udało się osiągnąć jakiś level. No i to jest po prostu satysfakcja. Te satysfakcje daje mi komponowanie, daje mi czytanie książek, daje mi uczenie studentów, ogromną satysfakcję. Gry wideo, które uwielbiam i w które gram dużo. I widzę, że część z Państwa się śmieje. Ja nie uważam, żeby to było coś szczególnie dziwnego. Gry wideo są dziedziną sztuki i coraz bardziej będą w ten sposób postrzegane przez rozwój tej dziedziny, przez to, że coraz więcej pieniędzy ładowane jest w ten przemysł. Dlatego myślę, że już nie mówiąc o tym, że dla kompozytorów jest też ten praca w przemyśle gier wideo, więc to tak już myśląc czysto merkantylnie i praktycznie, to gry wideo warto gdzieś tam z tyłu głowy mieć. No i wreszcie komponuję dlatego, że ta zabawa przeistoczyła się w moją pracę. Okazało się, że jest to sposób na życie, że ktoś chce tych moich utworów. Najpierw ja oczywiście się ludzkości z tym musiałem napatoczyć, pisząc na przykład na konkursy, pisząc i organizując koncerty jako dziecko, czy dając swoje utwory do grania innym. No i teraz robi się trudniej. No bo domyślam się, że to dlaczego komponujemy, no to będzie trochę podobne w przypadku wszystkich nas. Że no, komponujemy, no bo w jakiś sposób to lubimy, bo to sprawia jakąś satysfakcję. Proszę zobaczyć, że to wszystko jest silnie psychologiczne. To nie jest jakiś... No dlaczego została pani nie wiem, bankowcem? Dlaczego został pan nauczycielem fizyki? No to są pewnie już bardziej złożone motywacje, a tutaj kompozycja, bo było fajnie, no bo to jest zabawa. I sam ten proces niewiele się zmienia w gruncie rzeczy, jakby na to spojrzeć. Dochodzi oczywiście refleksja, natomiast ta potrzeba tworzenia, ona jest sama przez się dziecięca. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ona była inna, prawdę mówiąc. Jeżeli utwór ma być prawdziwie dobry i ma prawdziwie wyrażać jakiegoś tam mnie, prawda? A więc po co komponuję? Komponuję, by coś przekazać. By dać coś słuchaczowi, by dać coś słuchaczce, by dać coś ludziom po prostu. To może się wydawać dziwne, ale czy jest takie do końca dziwne? No, ludzie chcą sobie coś dawać. Jeżeli się okazuje, i to też znowu będzie trochę dziecięce, jeżeli się okazuje, że ja coś robię i kogoś to cieszy, no to czemu tego nie robić? Prawda? No to jest dość proste. No i druga rzecz, która też zahacza o psychologię, no i to jest dość egocentryczne, no bo jestem przekonany, że to, co piszę, ma sens. To głupio tak stwierdzić, no bo jakby nie do końca mnie to oceniać. A z drugiej strony to ja jestem tą pierwszą osobą, która musi to ocenić. I to jest ten styk, na którym my, kompozytorzy, w ogóle twórcy, jacykolwiek, no balansujemy przez całe życie. Z jednej strony ja muszę ocenić sens swojego pisania, a z drugiej strony wiem, że to nie ma żadnego znaczenia.
bo ten sens musi zostać oceniony przez kogoś z zewnątrz. No i najtrudniejsze pytanie. Co i jak komponuję? A oto odpowiedź. Komponuję to, co mi się podoba. Jestem przeświadczony, że żyjemy w takich czasach, w których muzyki jest tak dużo, że jeżeli coś ma być wyjątkowe, to musi być przede wszystkim takie, które się nam podoba, bo wszyscy jesteśmy różni. Każda z nas to jest osobna osoba. I to przede wszystkim nam musi się podobać. To jest mój prywatny pogląd. Więc jeżeli ja coś koncypuję, a zdarza mi się konceptualizować utwory, o czym zaraz powiem, ale to dlatego, że mi się to podoba, a nie dlatego na przykład, że kurczę, no ostatnio pisałem tyle tych jakichś sonat z motywami, z melodiami. Nie, to teraz jakaś koncepcja. Co by tu wymyślić? Może, nie wiem, jakiś problem społeczny, jakiś problem i tak, nie wiem, jakieś brzmienia nowe. Jakoś popchnąć do przodu tę swoją muzykę. Nie myślę w ten sposób. Wydaje mi się, że muzyka, w ogóle twórczość danego twórcy w tej dziedzinie, w której się rozwija, popycha się przez inne rzeczy. To znaczy na przykład przez to, co się czyta, przez to, jakie filmy się ogląda, przez to, czym się człowiek interesuje, przez to, jakimi ludźmi się otacza, o czym rozmawia. To tworzy twórcę. I to tworzy jego odpowiedź na świat. Jakie refleksje u podstaw tego wszystkiego stoją? No bo wiemy już, że piszę, bo lubię i że to jest potrzeba dziecięca. Ale ta potrzeba dziecięca, no ja nie jestem już dzieckiem. Chociaż dobrze by było, żeby w każdym z nas trochę tego dziecka zostało, no bo jakoś tak chyba mam wrażenie, wtedy trochę łatwiej się żyje, jak nie jesteśmy wszyscy tacy strasznie poważni. Ale to zostawmy sobie na boku. Pierwsza refleksja i najważniejsza to jest refleksja psychologiczna, czy powiedziałbym wręcz autobiograficzna. To znaczy, co ja przeżywam. No bo to znowu, to jest trochę egocentryczne, ale no to ja piszę. Jeżeli już tak się umawiamy, że w naszej kulturze zachodu jest kompozytor, który no, jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem, podpisuje się imieniem i nazwiskiem, nie jesteśmy anonimami, piszemy jako my, oddajemy w pewnym sensie światu siebie, no to musi być namysł psychologiczny. Innymi słowy, ja staram się wiedzieć o sobie tyle, ile jestem w stanie się dowiedzieć. Staram się mieć jakiś wgląd w siebie. Po to także, żeby móc tego siebie nieszczęsnego wyrażać. Drugi aspekt to jest refleksja historyczna, czy raczej może historiozoficzna. Historyczna w tym sensie, że i to jest chyba tutaj, tu zaczynamy wkraczać teraz powoli w temat mojego wystąpienia, czyli to, co jest pomiędzy konserwatyzmem a modernizmem. To myślę, że to jest napięcie, które ciągle istnieje. Ta refleksja historyczna, tutaj chodzi o to, że z jednej strony idziemy do sklepu i tam jest system Durmol. To jest oczywiste, nie? Nie zastanawiamy się nad tym. A z drugiej strony idziemy potem na zajęcia z kompozycji czy z czegokolwiek innego, w ogóle studiujemy, jesteśmy w tym naszym świadku i no tak, ale ten system Durmol należy, jeżeli w ogóle stosować, to opracować go w taki sposób, żeby to było świeże, żeby to było takie, śmakie, owakie. To cały czas, to co my robimy, stale musi być jakieś i dobrze. Ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie się wyzbyć tego systemu Durmol, bo także w wyniku globalizacji on się zakorzenił po całym świecie. Już chyba nie ma takiego miejsca na Ziemi, w którym system Durmol nie byłby powszechny. Co jest pewnym nowum w historii świata. Ale tak jest. I nie wyobrażam sobie, żeby kompozytor nie mógł się, nie był w stanie się do tego ustosunkować, żeby po prostu to pominął, twierdząc, że no tak, ale był Schoenberg. Myśmy to już zostawili za sobą. Tego już nie ma. Był impresjonizm, skala cała tonowa. Zostawiamy to, my idziemy dalej. My już jesteśmy tam, a system Durmol jest tu, my tam. Czyli tam jest współczesność, tu nie. A potem człowiek wchodzi do sklepu z pewnym zwierzęciem i tam jest system Durmol. No, czyli oni są tam, my jesteśmy tu, czyli my po prostu chodząc po tej ziemi jesteśmy w jakiś sposób wsteczni, czyli zajmujemy się jakimś rodzajem spauperyzowanej estetyki, bo ta najważniejsza jest gdzieś przed nami, w której już nie ma żadnego systemu Durmol. Moim zdaniem to napięcie tkwi w stosunku kompozytora do systemu Durmol, który według mnie ciągle musi kompozytor mieć, albo kompozytorka. Po prostu kompozytorzy i kompozytorki muszą mieć stosunek do systemu Durmol w dzisiejszych czasach, bo on nas otacza. To tak jakby architekt stawiał budynek bez kontekstu budynków, które stoją obok. Powstawały takie założenia w modernizmie. Bez kontekstu. Albo usuwając ten kontekst. Ja nie jestem zachwycony takim czymś, mimo że zachwyca mnie dużo budynków modernistycznych. Do tego jeszcze przejdziemy. Między innymi ten, co pani profesor to było? Piękny budynek.
No i wreszcie refleksja filozoficzna. Filozoficzna, czyli taki powiedzmy głębszy namysł nad, no jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, nad naturą rzeczywistości w ogóle. Tak naprawdę to wszystko jest refleksja filozoficzna do pewnego stopnia, tylko prostacka. Natomiast wydaje mi się, że ona jest potrzebna, ją sobie trzeba cały czas odświeżać, przynajmniej ja tak robię. Po co ja to właściwie robię? Po co ja tu dzisiaj przyjechałem, to wiem. Ale po co siądę jutro albo dziś wieczór jeszcze do kartki papieru, to muszę sobie jeszcze wytłumaczyć. Czy to, co ja chcę powiedzieć, to naprawdę na pewno jest wartościowe, bo przy okazji naprawdę to że ja piszę, to jest niekonieczne zupełnie. To się nie musi dziać. Naprawdę, my nie musimy w ogóle pisać. To być może nikt by nie zauważył. Więc te powody muszą być znaczne. To nie mogą być byle jakie powody. Przepraszam. Wchodzimy w ten temat. Temat opozycji konserwatyzmu i modernizmu. Tradycyjne rozumienie historii muzyki to jest to, co tutaj, myślę, te opozycje przede wszystkim tworzy. I ja pozwolę sobie, nie chcę wbijać klinów żadnych, bo to ani mnie nie bawi, ani nie jest moim celem, ale tak lubimy, myślę, z grubsza na to patrzeć. Jak jesteśmy w szkole i potem raz to przerabiamy w gimnazjum, którego już nie ma, a potem w liceum jeszcze raz to samo i potem na studiach na historii muzyki jeszcze raz to samo. Od średniowiecza do współczesności i znowu i znowu. No i się dowiadujemy, że muzyka zachodu, no to tak z grubsza chorał gregoriański, potem wchodzimy w jakieś takie myślenie bardziej akordowe, dwugłosy, potem system dur-moll, potem klasycyzm, forma sonatowa, pewien redukcjonizm taki pobarokowy, potem znowu romantyzm i ten system dur-moll się tak narasta, pęcznieje i przychodzą przełomy, impresjonizm, ekspresjonizm, futuryzm, dodekafonia, serializm i potem już dalej, w same przełomy, konceptualizm, serializm, muzyka stochastyczna, konkretna i dalej, i dalej, i dalej. Innymi słowy, cała ta historia muzyki, no to trochę tak zaczyna nam wyglądać, jeżeli byśmy się namyślili nad tym, jak bywa nam przedstawiana. Czyli jest jakaś tam tradycyjna historia muzyki do XX wieku, no może z jakimś takim wyimkiem na rosyjskich neoklasyków czy na Pulenka, no to oni tam sobie pisali jakieś takie melodyjki. Ale my, poważni kompozytorzy, już nie robimy tego. My, poważni kompozytorzy, nie piszemy już melodyjek, bo my wiemy, że to się skończyło. I to wszystko przeważa, jakby cała ta rzecz po systemie dur-moll, ta część tej wagi, to jest dużo więcej, niż by miało się wydarzyć do tego momentu przez te ileś lat rozwoju historii, a tak naprawdę to jest dość powierzchowne spojrzenie na rzeczywistość, bo tych przełomów było znacznie więcej, tylko przebiegały na nieco innych płaszczyznach. Więc owszem, ten przełom, w którym załamujemy system dur-moll, jest istotny, ale ja bym go traktował jako jeden z przełomów. Nie jako jedyny, najważniejszy przełom. Po pierwsze dlatego, że to, ja wiem, no, patrzę teraz przez okno na tę kamienicę, która jest w Bydgoszczy z taką piękną wieżyczką na rogu. No jest cudowna. Jest taka, że naprawdę, no, taka, że nie ma lepiej. A z drugiej strony wiemy z jakiegoś powodu, że czegoś takiego już byśmy nie postawili, że to jest tandeta. Ale nie umiemy odmówić temu wartości. I ja tak samo nie umiem odmówić wartości niczemu, co było wcześniej. Co więcej, nie odmawiam wartości niczemu, co jest teraz. Naprawdę, przysięgam. Nie odmawiam wartości niczemu, co było 20-30 lat temu. Natomiast ja osobiście jako kompozytor w moich postawach twórczych nie godzę się na to, że lepsze jest to, co było na przykład 50 lat temu, jakoś wydatnie lepsze od tego, co było 80 lat temu. Bo to jest jakiś mały okres. To nie jest aż tak wielki czas. Ja rozumiem właśnie te przełomy, nie? Że były te przełomy, one nastąpiły i już potem nic nie było takie jak wcześniej. I to szczególnie widać w czymś, co pokażę za chwilę. No to jest jeszcze jeden sposób przedstawienia tego, o czym mówiłem, że to się tak rozwija, te melodie, prawda, dodajemy pół tony, potem Alois Chaba dodaje ćwierć tony, w ogóle ktoś tam jeszcze coś innego dodaje i już nie ma takiej muzyki, jaka była wcześniej, bo świat już jest gdzie indziej. I świat trochę jest gdzie indziej oczywiście, tylko że ten świat, tak jak przynajmniej ja na niego patrzę, być może błędnie, on jest gdzie indziej każdego dnia do pewnego stopnia, a zarazem od dziesiątek tysięcy lat ciągle w tym samym miejscu. Jeżeli by wziąć pod uwagę, że mózg ludzki nie rozwija się od 30 tysięcy lat, że po prostu nasza ewolucja wygląda na to, że jest w dużej mierze zakończona. To jest to, jak ja bym spojrzał na muzykę. Jakie spojrzenie bym zaproponował, to jest muzyka jako forma czytelnego dla słuchacza. To mi się wydaje szczególnie istotne. Wyrażania moich i pobudzania słuchaczy emocji. I na to się może składać bardzo wiele różnych zjawisk. I zdaję sobie sprawę, co można sobie od razu pomyśleć, że to niebezpiecznie trąci eklektyzmem.
Że to trąci jakąś taką głupawą postmoderną, taką weźmy wszystko i wymieszajmy to w blenderze i wyjdzie nam muzyczna współczesność. No oczywiście to nie o to chodzi. To chodzi tylko o to, żeby dać sobie możliwość, żeby nakłuć ten balonik nowoczesności, która rozumiana tak, a nie inaczej, nie pozwala nam czerpać z rzeczy, które były wcześniej, a za to jak czerpać, no to w jakiś tam powiedzmy sposób, który no tak za bardzo to tego przypominać nie będzie. Ja przyznam szczerze, że ja siebie postrzegam jako modernistę osobiście, mimo że szukam trzeciej drogi, no bo każdy szuka swojej, nie? No to by było głupie, gdybyśmy wszyscy szukali tej samej i chodzili po własnych śladach, ale ja siebie uważam za człowieka nowoczesności ogólnie rzecz biorąc. I właśnie dlatego nie godzę się na konserwatyzm awangardy, ja osobiście. Ja uważam, że awangarda w dużej mierze stała się bardzo konserwatywnym nurtem. Ze swoimi dogmatami, ze swoim spojrzeniem na to, jaka powinna być muzyka, z tym dążeniem do nieustannej autoaktualizacji, gdzie ja nie wiem jeszcze, co powiem, ale za to wiem, że powinienem to powiedzieć innym językiem. Ja tak nie umiem. Ja najpierw muszę kilka słów chociaż poznać, żeby cokolwiek powiedzieć. Więc no już jestem nieaktualny. Już nie jestem tak futurystyczny jak powinienem. No więc tych sposobów jest mnóstwo. Od muzyki ludowej po współczesny konceptualizm. I to się składa na muzykę Zachodu, bo mówimy cały czas o muzyce Zachodu, rozumianej jako zbiór. Nie oś czasu z przełomami, tylko zbiór. I w tym mi bardzo pomogła, przyznam szczerze, historiozofia Brodela, takiego francuskiego historyka, historiozofa, który wymyślił coś takiego jak długie trwanie, longue durée. Tym się opisuje długie procesy historyczne, typu 500 lat. Czyli mniej nas obchodzi to, że tam w jakimś dziesięcioleciu coś tam, tylko że te 500 lat spowodowało, że jakiś ogromny proces, takie koło zamachowe historii świata poruszyło się o milimetr. I jak się tak spojrzy na historię muzyki Zachodu, to ona przestaje być taka pełna napięć. Że to się wszystko rozwija w gruncie rzeczy, no tak właśnie bardziej po kolei, jakby sugerował ten symbol skądinąd wschodni, Enso, wywiedziony z filozofii Zen. No i wreszcie filozofia obok historiozofii. To jest ta filozofia takiego rozumiana jako cykl. Nie chcę tego rozwijać, bo Nagarjuna to jest bardzo, bardzo trudna filozofia do pojęcia. W ogóle filozofia wschodu, filozofia pustki w tym wypadku to jest bardzo, bardzo ciężki temat, ale piękny bardzo. W sumie to wszystko służy temu, żeby się aż tak nie przejmować. Że ten nasz świat jest taki, jaki jest i jako taki go bierzmy, a nie, że no tak, tu wczoraj był przełom, to ja już dzisiaj nie jestem sobą? Że to bez sensu. Znaczy, ja rozumiem, że my trochę to wzięliśmy z nauki, my jako sztuka. My to wzięliśmy z nauki, bo myślimy sobie, no tak, innowacje. No tak, no jeżeli można szybciej produkować gumę do rzucia, to czemu tego nie robić? Więc jeżeli można lepiej produkować gumę do rzucia, to czemu tego nie robić? Jeżeli można lepiej pisać, to czemu nie pisać lepiej? Tylko sztuki nie obchodzi lepiej i gorzej tak rozumiane jak w technice. I dlatego te procesy nie mogą być przełożone moim zdaniem 1 do 1 i dlatego, swoją drogą, to wydaje mi się ważne. Obniżenie napięcia to jest to, o czym mówiłem. My jesteśmy zorientowani na nowość jako taką. Mówimy, piszę nowy utwór. Wiadomo, nowy w sensie tego, że wczorajszy był stary, już jest stary. I to jest naturalne, ale w historii świata to jest jakby taka futurystyczna implikacja. Ja piszę codziennie nowy utwór. Ja stwarzam codziennie nowe światy, dlatego że ten świat codziennie mnie zaskakuje. No ja bym oszalał. Jakby mnie świat codziennie zaskakuje, ale ja staram siebie tutaj w tym wszystkim poznać. Ja bym nie chciał, żebym ja sam siebie zaskakiwał każdego dnia, a ja trochę o sobie chcę mówić. Mówiłem, że to jest egocentryczne, ale ja nie mogę sam siebie każdego dnia zaskakiwać, no bo byłbym jakiś co najmniej niezrównoważony. Znaczy pewnie trochę jestem, ale wolałbym przynajmniej uchodzić za dość zrównoważonego i jakby oferować sobie i światu przez swoją muzykę no jakiś wygląd w samego siebie, a nie, że mnie ciągle coś zaskakuje i ja ciągle piszę inaczej, bo ciągle jakieś rozmaite podniety twórcze do mnie trafiają jako coś, czym ja muszę mówić. No ale druga rzecz to jest tradycja. Bo można pomyśleć, że z tego się zaraz wyłoni jakiś konserwatywny obraz. Dlatego zastrzegłem, że raczej siebie postrzegam sam jako modernistę. Ale tradycja, no jeżeli jest kiepska, no to czemu mamy się jej trzymać? Czemu używać trąbek F? No to jest bez sensu. No już nikt nie używa trąbek F. Komu by się chciało to transponować w kwartę? No przecież to dajmy spokój. Ale to oczywiście dotyczy też koncepcji estetycznych. No słowik faktycznie, no to już nie może być takie...
No już wiemy, nie? To nie musimy tego powtarzać. Już nie musimy tak się komunikować. Możemy się komunikować inaczej, ale musimy się komunikować. I to jest problem. Więc tradycja pozwala się komunikować, dlatego że jest zrozumiała, ale czasami bywa straszna. Czasami mnie odrzuca tradycja. I wtedy jej nie chcę. Wtedy po prostu jej nie chcę. Innymi słowy, tradycja, owszem, tak, kocham, jeśli warto. Bo jak nie warto, to nie. To wydaje mi się takie, nie wiem, na moje rozumienie zdroworozsądkowe, aczkolwiek chętnie się o to pokłócę. Oczywiście z uśmiechem na twarzy. No i wreszcie, muzyka jako zbiór powoduje, że przynajmniej ja staram się rozumieć swój akt twórczy jako coś indywidualnego, niekoniecznie wpisanego w ten taki dyskurs innowacyjnościowy, czy nowoczesnościowy, jak to napisałem, ale że wszystko jest po kolei jakąś innowacją. Bo potem, prawda, siądzie z całym szacunkiem teoretyczka muzyki i powie, no właśnie, tutaj mamy pierwszy etap twórczości, tu mamy drugi, tutaj mamy 17 etap twórczości i tu widać ten rozwój tej melodyki. To jest w ogóle ciekawe, że my postrzegamy rozwój jako, przynajmniej intuicyjnie, nie wiem, czy państwo też tak mają, ale że rozwój to jest takie coś, że najpierw była ameba, a teraz jesteśmy my. Prawda? Czyli mój pierwszy etap twórczości, no to jest jakieś w ogóle nie wiadomo co i nie ma po co o czym gadać, ale za to ten mój ostatni etap twórczości to jest po prostu no, wykwit największego możliwego geniuszu. No przecież to nieprawda tak do końca. Jakby gdyby tak było, to byśmy nie grali uwertury koncertowej Szymanowskiego, tylko wyłącznie czwartą symfonię. Więc o tych etapach mówimy, możemy mówić o rozwoju, ale raczej chodzi o to, że twórca, człowiek po prostu jest zmienny. Wszystko jest zmienne, ale to jakby raczej w moim rozumieniu idzie po kole. Łapiąc różne rzeczy bokiem, a nie do przodu przed siebie i pędzimy i już jesteśmy, Boże, byleby tylko nowocześnie, byleby mieć samochód hybrydowy albo jakiś tam. To jest myślenie trochę wywiedzione z techniki i czasami mi ono przeszkadza, bo i technika notabene mi czasami przeszkadza, ale do tego jeszcze się odniosę. No i ten zbiór, on mi umożliwia korzystanie z różnych zdobyczy, bo staram się żadnej nie bać. Nowa złożoność też mnie jakoś nie przeraża, bo to też może być użyteczne. To też można fajnie użyć. Spektralizm, super. To jest kapitalne. Naprawdę. No muzyka, powiedzmy muzyka rewolucji cyfrowej, o której pisze Harry Lehman, to też jest bardzo ciekawe. W większości te utwory jakoś mnie nie przekonują, ale uważam, że jest wielka przyszłość w tym, również i dla mnie, bo być może kiedyś się tym zainteresuję, aczkolwiek przede wszystkim ja chcę coś wartościowego powiedzieć, więc być może będę z tymi zainteresowaniami opóźniony, bo najpierw chcę dobrze poznać jakiś język. Może za wolno procesuję, ale wydaje mi się, że jest w tym jakieś przemyślenie nowoczesności, a nie tylko nowe, już jestem nowy, już się cieszę. No więc staram się tym samym być po prostu wolny od uprzedzeń. Akceptować świat jako różnorodny, może cykl, może koło, może zbiór, może sferę, ale na pewno nie nieuchronną oś czasu zmierzającą w jedną stronę. I tak bym to podsumował. Ale jeszcze nie kończę. Na razie bym tak podsumował to, co mówiłem do tej pory. Czyli nowoczesność, jeśli warto, i tradycja, jeśli warto. Chodzi o to, żeby się nie zamykać. Żeby nie powiedzieć na przykład, nie, stary, nie, zostaw ten system. W ogóle nie. Słuchaj, muzyka już się zmieniła, muzyka już jest inna. Już teraz, albo to jest też super, to takie heideggerowskie trochę, że już się nie pisze, że się tak nie robi. To jest coś, co nas strasznie blokuje i po prostu jeżeli chcemy być indywidualnościami, nie tylko artystycznymi, ale także życiowymi, no to musimy badać samych siebie i starać się zrozumieć siebie po to, żeby pisać po swojemu, a nie się. Że coś za nas pisze według jakiegoś aktualnie obowiązującej mody czy czegoś. Mi to nie odpowiada, aczkolwiek rozumiem ludzi, którzy tak robią. To tak a propos mody troszeczkę. To są różne przejawy modernizmu. Jak mówiłem, ja bardzo lubię architekturę modernistyczną, szczególnie to po prawej stronie jest mi bliskie, to jest Brasilia. No takie arcydzieło światowego modernizmu. To oczywiście nie ma nic wspólnego z muzyką, chociaż trochę ma. Brasilia jest strasznie zaprojektowanym miastem. Jest wspaniałym dziełem myśli urbanistycznej, natomiast jest miastem, w którym bardzo ciężko się żyje. W którym rzeczy są daleko od siebie i które jest podporządkowane w całości samochodom. No bo kiedy powstawało, wydawało się, że tacy właśnie będziemy. To pokazuje to miasto współczesne Corbusiera z lat 20., gdzie ludzie są nad wielką autostradą, która mknie przez miasto złożone z identycznych budynków. To jest nowoczesność. I teraz możemy to natychmiast skrytykować, bo łatwo. To na dole to nie jest Polska, tylko Nowy Jork. Ale u nas wtedy bardzo nowocześnie budowano, tak nawiasem mówiąc. Chodzi o to,
że tego nie można w Czambu potępić. Co by się może chciało? No tak, kto by chciał mieszkać w takim bloku? To należy potępić. Każdy by wolał mieszkać w tamtej kamienicy, to jest oczywiste. Wyższe sufity, w centrum miasta, dobra komunikacja, knajpy. Po co w bloku? No tylko, że też trzeba sobie zdawać sprawę, na jakie problemy społeczne odpowiedzią była tego rodzaju koncepcja. Czy tego rodzaju koncepcje w ogóle. No i oczywiście okres powojenny, czy tutaj przedwojenny, ale ogromny kryzys mieszkaniowy. Kryzys w mieszkalnictwie w ogóle. Również w Polsce to szczególnie po Warszawie dobrze widać i to powodowało rozwój rozmaitych koncepcji. Natomiast my dziś wiemy, znaczy my, ja nie jestem urbanistą, ale urbaniści w dużej mierze wiedzą, że pewne te koncepcje po prostu się nie sprawdziły. I należy je troszeczkę dostosować. Na przykład nie sprawdziły się szosy w środku miasta. Ludzie raczej wolą węższe ulice, bardziej dostosowane do ludzkiej skali. I to jest modernistyczne. Jakby to jest najnowocześniejsze, co można zrobić. Zamknąć ulice dla samochodów. Taki jest trend. Czy to się komuś podoba, czy nie, taki jest trend. Zamknąć ulice dla samochodów. To jest super nienowoczesne w rozumieniu lat 60. I ja nie mówię, że muzyka jest jak urbanistyka lat 60., ale jeżeli można coś takiego powiedzieć o urbanistyce, to czy naprawdę nie można powiedzieć o muzyce? Czy nie możemy powiedzieć, że pewne idee się nie sprawdziły? Czy musimy powiedzieć, że no tak, ale to jest wartościowe, bo to i tamto? Na pewno. Tak samo jak Brasilia jest wartościowa. Ale już wiemy, że może nie ma co. Jakby weźmy te bryły, weźmy te zamysły takie rzeźbiarskie tych budynków, ale urbanistykę może dopracujmy. I ja tak trochę patrzę w ogóle na historię muzyki. Chorał gregoriański jest piękny na przykład, ale ja bym go nie zacytował. Może bym go zmienił. Może gdybym musiał zacytować, to bym go zmienił. Muzyka symfoniczna klasycyzmu jest cudowna, ale w życiu nie będę tak pisał. Aczkolwiek chętnie się zainspiruję. Muzyka Ligetiego, mikropolifonia, fantastyczna, ale nie będę tak pisał. Chociaż inspiruje się Ligetim, przyznaję się. Spektralizm fantastyczny, fascynuje mnie. I czasami się delikatnie inspiruje, ale tak, żeby brać to w całości, nie. No, a na przykład muzyka z wideo mnie nie interesuje. I to się przyznaję bez bicia. Mnie interesuje muzyka taka po prostu. No i jako, że interesuje mnie muzyka taka po prostu i staram się umieć rozumnie na tyle, na ile jestem w stanie, ale oczywiście to jest tylko tyle, co mój rozum, więc to nie jest jakoś więcej niż czyjkolwiek inny rozum, ale na tyle, na ile jestem w stanie, staram się rozumnie krytykować wszystko. Jakby to jest postawa modernistyczna, to jest postawa krytyczna. To jest serce modernizmu, więc modernizm też musi podlegać tej krytyce. Nie mogę ulec, przynajmniej ja tak sobie myślę, że nie mogę ulec konserwatywnej postawie, w której przyjmę pewne założenia dlatego, że ktoś mi 40 lat temu powiedział, że to jest nowoczesne. 40 lat temu było 40 lat temu. Ludzie jeździli samochodami, produkowali tony plastiku i dopiero dzisiaj wiemy, że to jest niedobrze. No, Ligeti jeździł samochodem w innym świecie niż ja, w którym nie chcę jeździć samochodem. To jest inny świat. Więc w tym sensie jakby dostrzegam tę zmianę. Oprócz tego, że świat jest kołem, no to jednak widzę, co było 40 lat temu. I ja osobiście staram się patrzeć na ten świat, który jest przed nami. Świat, w którym na horyzoncie jest katastrofa klimatyczna. Świat, w którym zaczynamy pewne procesy społeczne rozumieć inaczej. To nie jest świat mężczyzn lat 60. z festiwali w Niemczech i na wybrzeżach Stanów Zjednoczonych. To jest trochę inny świat i wydaje mi się, że on wymaga trochę innych założeń niż tamten świat, a nie ciągle powielania tych samych. I wydaje mi się, że to jest modernistyczne, bo to jest krytyka założeń, to jest aktualizacja tych założeń, oczywiście w moim wydaniu, no bo przecież nie będę referował czyjegoś. No więc respektuję w ramach tej takiej jakby mojej drogi środka podstawowe przyzwyczajenia odbiorców. Przynajmniej staram się respektować. No bo ja do ludzi chcę powiedzieć. To nie jest tak, że ja sam sobie mam sample na komputerze, mogę sobie to odpalić. No, jak muszę gadać do lustra, no to mogę tak robić, ale to mnie nie interesuje. Mam pewne przekonanie o żywotności gramatyki tonalnej. To wynika z tego, o czym już mówiłem, o tym, że idziemy do sklepu, tam też mamy tę tonalność. No, jakoś w tym wzrastamy. Na pewno wszyscy Państwo słuchają jakiejś muzyki pop, szeroko rozumianej. Nie mówię, że jakby pop w sensie pop, no ale od hip-hopu po rock progresywny z przyległościami, no wszyscy tego słuchamy. To wszystko jest durmolowe. No gdzie jest ten rock progresywny dodekafoniczny? No raczej nie ma, nie? A jak jest, to raczej nikt tego nie słucha. Czyli żyjemy w takim świecie, w którym ta tonalność jest. Więc dla mnie to jest jakby kontekst architektoniczny. Kontekst, że jest puste w środku ulicy, a obok jest kamienica Dur i kamienica Mol. I ja w środek. No to co, wyjeżdżam z Brasilią? Ja nie. Ale znaczy można, ale ja uważam, że może nie jest to najlepszy pomysł.
daję sobie prawo tym samym do korzystania ze wszystkich dostępnych metod. W pewnym sensie tutaj cel uświęca środki, oczywiście środki kompozytorskie, więc spokojnie. Chcę powiedzieć to, co chcę powiedzieć i chcę do tego najlepszych środków. Więc dlaczego mam sobie jakieś odbierać? Bo ktoś powiedział, że to jest nienowoczesne, czy jakieś... No i to, o czym mówiłem teraz, czyli krytyczna analiza zdobyczy awangardy i postawy modernistycznej, no i krytyczna wreszcie analiza tradycji i postaw konserwatywnych, bo przecież mamy mnóstwo jakichś takich posttonalnych utworów, które nie wnoszą wiele. No mnóstwo tego jest. Co najmniej tyle, ile nic nie wnoszących utworów quasi-awangardowych. Więc tak naprawdę ta droga środka jest trudna, bo to nie jest tak, proszę tego tak nie zrozumieć, że ja optuję za tym, żebyśmy wszyscy porzucili. Właśnie nie, nic nie porzucajmy. Właśnie o to chodzi i to jest najfajniejsze w muzyce. Żebyśmy nic nie porzucali. Żebyśmy mieli na wyciągnięcie ręki, co nam się podoba. Jak cedur, to cedur. Jak wideo zrobione na telefonie i do tego elektronika, super, idziemy w to. Ale po prostu trzeba mieć postawę w sobie krytyczną, tak ja uważam, żeby umieć dobrze wybrać i żeby pisać siebie, a nie kogoś innego. Bo to jest straszne, żyć życiem nie swoim. A kompozycja, muzyka, tworzenie to jest trochę życie. I trzeba je przeżyć swoje, a nie innych. Nie recenzenta, nie profesora, nie kogoś, kto coś powiedział, nie koleżanki, nie kolegi. Swoje. Ja swoje życie zacząłem tak, kompozytorskie. Tu mam 18 lat i piszę tak. Krótki fragment. To jest cicho? Czy nie? No, to nie jest mój najlepszy utwór, więc mogę sobie być cicho. Chciałem tylko pokazać pewien rodzaj startu. Mnie się wtedy wydawało, że to będzie dobry start. Taki no, w nowoczesności, że tam nie ma żadnej jakiejś melodyjki. Nie. Tutaj szukamy. Chodziłem na warszawską jesień, widziałem, że tam czegoś takiego, co bym normalnie skomponował, to przesadnie nie ma. W tamtych czasach oczywiście. Więc ja chciałem być nowoczesny. No, czułem, że to ja się mylę. I myliłem się zresztą. No, jakby pisząc takie rzeczy, jakie pisałem w liceum, no to jasne, że to jest w jakimś sensie estetyczna pomyłka. No, jakby nie chciałbym tak pisać dzisiaj. I dobrze, że nie piszę swoją drogą, ale no, to była taka próba wyrwania się, jakby takiej ucieczki do przodu. Takiej zainspirowania się, mówiąc wprost, tym, co słyszałem na warszawskiej jesieni, no bo sądziłem, że i na pewno tak jest w dużej mierze, że to tam jest to, co się dzieje dzisiaj. Aczkolwiek absolutnie nie tylko tam. Idąc tym tropem, ale za to zaczynając dostrzegać troszeczkę to, przynajmniej tak majaczące się na horyzoncie, co mi się naprawdę podoba w muzyce, to zacząłem zauważać, że ja lubię, jak jest coś, co się brzydko nazywa drive'em. Lubię, jak jest taka muzyka, która chwyta. I to jakby to nie jest jak kwestia jakiegoś takiego zauważenia, że idę parkiem i błąkam się i myślę sobie, Boże, a jaka muzyka mi się podoba? Bo jakby to wiemy, jaka muzyka nam się podoba, ale jak ją napisać do diabła? Jak zrobić tak, żeby to, co się podoba, to było to, co wchodzi na papier? No i tu mam wrażenie, że trochę zaczęło się to udawać. Ja jestem tutaj na 2. roku studiów bodaj. Ale pomyślałem sobie, że żeby to było rzeczywiście mocne i ta idea w dużej mierze ze mną została. Budowa ABA to nie, bo to muszę powiedzieć, że w tym utworze ta część B to jest taka nuda. Jakby ona jest tylko po to, żeby przeczekać do części A1. No ale mniejsza o to. Utwór jest na YouTubie, można się o tym przekonać samemu. Przede wszystkim oparcie utworu na 2 motywach. To mi będzie towarzyszyć. Bo dzięki temu słuchacz, słuchaczka mogą śledzić, co się dzieje. I na przykład no, mi na tym zależy, bo ja coś tam mówię, no i śledźmy wspólnie, jak już się spotykamy. Jak już ktoś dokonuje takiego wyboru, że poświęca godzinę na ogół 19, na ogół w piątek, żeby słuchać mojego utworu, a ja co, no mam w nosie ten wolny czas? No trochę nie. I muszę przyznać, że troszeczkę mnie to czasem twórczo ogranicza, ale nie mam tego światu za złe, że są jeszcze inni ludzie. Nie mam absolutnie. No więc są dwa motywy w tym utworze. Jeden ściśle rytmiczny, który stanowi też podstawę części B i jeden melodyczny, który powtarza się w bardzo dużym stopniu przez... W zasadzie on tworzy ten utwór.
w różnych permutacjach. No i jest to też pierwszy taki utwór, w którym perkusja jest, multiperkusja właściwie jest takim centralnym instrumentem orkiestry. I współistnieje ze wszystkimi procesami, które zachodzą w utworze. Tu jest też duża zmienność metrorytmiczna, rytmy blackerowskie, takie palindromy w zasadzie 4-3-2-2-3-4. I tak to jest złożone. Możemy sobie fragmentu posłuchać. No, na szczęście byłem tak przewidujący, że wyciszyłem. To jest taki mój pierwszy utwór, który uważam za ważny, w którym udało mi się osiągnąć parę rzeczy. Przede wszystkim utwór spójny kolorystycznie i instrumentacyjnie. I instrumentacja od tej pory będzie takim moim konikiem. Ja piszę, znaczy mam w sumie to szczęście pisać dużo na orkiestrę. To znaczy, no przynajmniej rocznie piszę jeden utwór na orkiestrę, który ktoś ode mnie chce. Znaczy, to nie tak, że ja sobie siadam i no, przyszedł czas na napisanie mojego jedynego utworu orkiestrowego rocznie. 1 lipca, zaczynamy. No, tylko ktoś jednak chce te utwory i to mnie strasznie cieszy. Więc no, dużo piszę na orkiestrę. Ostatnim moim utworem było prawykonany w marcu koncert w formie tańca na skrzypce, kontrabas i orkiestrę symfoniczną w Filharmonii w Łodzi. Nie, dobrze, już dziękujemy. I ta perkusja w tym utworze Anger, ona mi towarzyszy w zasadzie po dziś dzień, chociaż teraz troszeczkę jakby mniej. Natomiast takim punktem kulminacyjnym tego towarzyszenia, uosabiającego się w postaci Leszka Lorenta, wielkiego polskiego wirtuoza perkusji, dla którego ten utwór z kolei, czyli symfonia koncertująca na perkusji orkiestry, był pisany. No, znajomość z takim wirtuozem też powoduje, że chce się na taki instrument pisać. Natomiast to do samego utworu. Tutaj zaczynam się zastanawiać nad z jednej strony tym, jak wyrażać ekspresję, ale w taki sposób, żeby po prostu wyciśnieniować to do granic, bo trochę tego było w Angerze, ale wydaje mi się, że za mało i absolutnie odpuszczona część B. No więc tutaj postawiłem na inną formę i ta forma też będzie mi towarzyszyć. To znaczy budowa czteroczęściowa, 4 dość krótkie części, trwające 4-5 minut, cały utwór w okolicach 20. I całość oparta na motywach, przede wszystkim na 2, które tutaj są na tej ilustracji, które kształtują i od tej pory kształtują wszystkie moje utwory na poziomie, ja to zresztą kiedyś wyliczyłem na potrzeby innego wykładu, ale to nie będę Państwa teraz tym zanudzał, ale 90 kilka procent moich utworów w całości jest zbudowane na bardzo prostych i tych samych jakby motywach przewodnich. Bardzo niewiele jest materiału obcego i uważam, że to fajnie. I żeby to jakby podbudować przykładem, to tutaj kilka teraz takich rzeczy z przestrzeni całej symfonii, które właśnie oparte są na obu tych motywach. Przesadnie głośniej. No dobra, te wszystkie utwory są na YouTubie, to każdy sobie może posłuchać, jak chce. To nie ma takiego dużego problemu z tym. Nie muszę koniecznie tego prezentować, bardziej mi zależy. Dziękuję bardzo. Albo ta struktura wysokościowa czasami jakby
kolejny utwór, który chciałem Państwu przedstawić, pokrótce i bardziej obrazując pewną ewolucję koncepcji, czy myślenia o muzyce, a nie tam jakieś chwalipięctwo, bo tak jak mówię, no to tych utworów, jak komuś się spodobają, to można sobie posłuchać. Natomiast chodzi o to, że to, co powiedziałem, to tak w ten sposób realizuję. I o ile w symfonii koncertującej i w kilku pozostałych utworach chodziło mi o pewien rodzaj romantyzmu, mimo że to już wtedy, ja pamiętam, jak miałem premierę takiego utworu Wariacje symfoniczne zamówionego przez Sinfonię Juventus w 2013 roku. I on też był już taki silnie romantyzujący. I wtedy jedna z recenzentek napisała w Ruchu Muzycznym, że typowo filmowa melodyka. No to mogłam równie dobrze powiedzieć, no typowo architektoniczna rytmika, no typowo rzeźbiarska harmonika. No, co to znaczy filmowa melodyka? No, absolutnie nic, bo można muzykę do filmu napisać taką, śmaką, owaką, jeszcze inną. Można jak Kubrick wykorzystywać muzykę ówcześnie awangardową do swoich filmów. To nie ma czegoś takiego jak melodyka muzyki filmowej. Znaczy ja rozumiem, o co tej pani chodziło, natomiast jej chodziło przede wszystkim o to, że ta muzyka jest wywiedziona z romantyzmu, tak podobnie jak muzyka kompozytorów złotej ery kina, którzy przyjechali z Austrii i z Niemiec i pisali muzykę w swoim stylu, czyli późno romantycznym. No ale to mniejsza z tym, to taka dygresja. W Stabat Mater, utworze dla mnie bardzo ważnym, nie dlatego, że jest religijny, bo przeciwnie, bo to jest utwór świecki. To nie jest utwór religijny. To jest utwór o tematyce wywiedzionej z religii, czy tematyce wywiedzionej z chrześcijańskiego sakrum, natomiast jest to utwór świecki. Jest to utwór, który przede wszystkim opowiada o postaci matki, która jest postawiona w sytuacji bez wyjścia, w której syn umiera, bo tak postanowił w dużej mierze. Bo tak ma być. Umiera, bo tak ma być. I ona nic z tym nie może zrobić. I godzi się na to, że tak ma być, ale cierpi. I dlatego to Stabat Mater zaczyna się od prologu, który jest sądem nad Jezusem, rozmową Piłata z Jezusem. Żeby pokazać, że to jej cierpienie jest uzasadnione. Bo wszystkie Stabat Mater, jakie ja znam z historii muzyki, ale mogę się mylić, no to są takie, że po prostu wchodzi sopranistka, jest jakiś zespół i stała matka bolejąca, no i już ona stoi. Coś tam się kiedyś wydarzyło, ale my teraz będziemy tutaj opisywać, że ona stoi bolejąca. A ja chcąc podkreślić ten efekt dramaturgiczny, dlaczego ona właściwie boleje? Ona boleje dlatego, że wydarza się jakaś sytuacja, którą ona widzi, którą śledzi, obserwuje, ale nie ma na nią żadnego wpływu. Ona jedyne, co może, to potem sobie stanąć pod tym krzyżem i popłakać. I pokrzyczeć w mojej wersji. Bo ja w tym utworze utożsamiam cierpienie z gniewem. Przede wszystkim. Bo najpierw, jeżeli wydarzy się tragedia, to nie jesteśmy z nią pogodzeni. Raczej Stabat Mater... Przepraszam mojego przyjaciela łacinnika Mateusza Żaboklickiego, że nie umiem powiedzieć Stabat Mater w liczbie mnogiej po łacinie. Ale chodzi mi o wiele Stabat Mater. One są takie raczej po prostu smutne. Tak jakby to cierpienie było po prostu smutkiem. Ja uważam, że i to chciałem wykazać tym Stabat Mater, że cierpienie to jest bardzo złożony proces. Żałoba jest bardzo złożonym procesem, mającym swoje etapy. I te etapy, w tych etapach towarzyszymy Matce Boskiej, ale także Jezusowi, bo to ma też taką metakoncepcję, o której chętnie powiem. Elementem podstawowym tej metakoncepcji jest to, że Stabat Mater zaczyna się od prologu, który jest w sumie fragmentem pasyjnym, ale nie jest ujęty nawet w tytule. Jest po prostu prologiem do Stabat Mater. Jakby inaczej są ułożone akcenty. Nie chodzi tu o cierpienie Jezusa, chociaż oczywiście też, ale chodzi o cierpienie tej matki, kobiety wreszcie, której oddajemy głos jako pełnokrwistej osobie, która ma swoje odczucia, a nie tylko stała i jak sobie wyobrazimy, przecież wyobrażamy sobie Stabat Mater, no to jest taka ta matka, prawda, pod tym krzyżem. A no nie wiem, no jeżeli ktoś traci syna jeszcze w takich okolicznościach, no to dlaczego, nie? No tak myślę, że to jest jakoś tam współczesne. Ale mniejsza o to. Ważniejsze tu jest to, że postać jej syna jest nie śpiewana, tylko grana. I to jest wyłącznie perkusja. Perkusja, która swoją partią w dużej mierze naśladuje rytmy wypowiedzi, które by normalnie wypowiadał Jezus, ale tutaj je wystukuje w formie na bębnach różnego rodzaju
w formie swoich wypowiedzi. Dlatego, że oni nie są z tych samych światów. Piłat z Jezusem nie są w stanie się porozumieć. Więc Jezus jest tym prarytmem. Jezus jest tym, co jest ponad Piłatem. Piłat jest prosty, świecki i rzymski. On po prostu sobie mówi. A Jezus jest tym, co jest najbardziej takie, nie chcę powiedzieć pierwotne, bo to nie o to mi chodzi, ale najbardziej takie immanentne dla muzyki. Że ona ma jakiś rytm. Ale za to nie ma słowa, tego, co jest takie najbardziej z kolei powierzchowne, najmniej abstrakcyjne. No więc oni tak sobie dialogują, nie dochodząc oczywiście do żadnego porozumienia. Piłat odpowiada, mówi jakieś rzeczy, ale tak jakby mówił do siebie. Bo ten Jezus trochę w tym dialogu, jeżeli go Państwo znają, on też trochę jakby mówił do siebie. On sobie wygłasza jakieś tezy, Piłat wygłasza jakieś tezy i ja wychodzę z takiego założenia, za trochę Georgiem Agambenem, że no to tak wygląda, no bo to wszystko jest, to już wszystko jest jasne. To tak ma być po prostu. To się ma tak wydarzyć i to się tak wydarza. Piłat może tego nie wie, ale Chrystus owszem. I to się tak wydarza. Więc w sumie to jest mniej ciekawe. Bo nie wiemy, jakie jest cierpienie matki. Bo to, że to się wydarzy, to, że Chrystus zostanie ukrzyżowany, to jest część większej całości, powiedzmy. Ale to cierpienie jest czymś jakimś takim, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że ona podbiega pod ten krzyż i nie robi tak, jak na obrazkach, tylko no jak, dlaczego? I o tym dlaczego, o tym cierpieniu żywego, pełnokrwistego człowieka, żywej osoby, żywej kobiety, matki jest ten utwór. W tym sensie jest konceptualny, że Jezus jest perkusją, nie wypowiada ani jednego słowa, ukrzyżowanie zapada w ciszy, na najwyższym dźwięku akordeonu, trwającym około minuty. Nic się wtedy po prostu nie dzieje. Oczywiście w kontraście tego, co było wcześniej, tego, że bardzo dużo generalnie w tej muzyce się dzieje, co zaraz wykażę. No ale oprócz tego, no i jakieś tam techniki, prawda, bardziej takie może porozszerzane, delikatnie. Ad libitum, czy... No ad libitum to już nie jest żadna nowa technika, no ale powiedzmy, że taki wokabularz modernistyczny z lat 60. też tam jest. I chętnie przeze mnie z upodobaniem stosowany, także w partii chóru. Bo nie powiedziałem tego, że jest to utwór na perkusję, głos biały, tenor, to Piłat, zespół instrumentalny i chór mieszany i pani doktor, habilitowana profesor Joanna Maluga to tym dyrygowała. Jest to też utwór tradycyjny. Tradycyjny w tym sensie, że jest w nim obecność akordów dur i moll. Są melodie, są motywy, jest bardzo linearna narracja. No i jest budowa formalna wreszcie, która jest trochę jak wagnerowska opera. Jest oparta o motywy. Motyw matki, motyw cierpienia i motyw śmierci. I te motywy chciałem tu Państwu szybciutko pokazać. Tak się zaczyna. I to jakby symbolizuje ten początek, to, że to wydarzenie tak spada. Bo to się nie zaczyna tak, no bo jak może się zacząć Stabat Mater, prawda? Jak napiszę Stabat Mater, powiedzmy. No, Stabat Mater, Boże, jest smutno. Ja myślę sobie, no nie. To się musi jakoś tak wysypać. Jezu, on nie żyje. Jakby ona się budziła ze snu tydzień wcześniej i w formie retrospekcji ta Matka Boska przypominała sobie o tym, jak to było straszne, jak ona cierpiała. I w tym towarzyszy jej chór. Jest dużo takiego przeczekiwania w tym wszystkim, że jakby takiego oddechu. O Jezu, tak. Ale było strasznie jednak, bo zaraz to wyjaśnię zresztą. To jest inna scena. I Jezus odpowiada. On mówi coś w stylu, to ty tak uważasz, czy inni ci o mnie powiedzieli? I teraz Piłat jakby do siebie może odpowiada. A czy ja jestem Żydem? To jest jakby bez sensu, jeżeli nie zna się konwencji utworu. On gada sam ze sobą. Tutaj Ludwik będzie domagał się uwolnienia Barabasza. Wyprowadzam go
ten Chrystus gra cały czas. I może się wydawać, że to ma dwa powody. Pierwszy jest taki, że głupio by było mieć perkusję i ją stracić, dlatego że jest koncepcja. Że to jest tylko Chrystus, więc on będzie tylko odpowiadał. No, ale to ma też głębszą koncepcję. Mianowicie taką, że no jeżeli to jest Syn Boży, Bóg to jest plan Boży, nie? Można tak, jakby jeżeli ktoś wierzy, no to tak to sobie postrzega. No to Jezus w tym uczestniczy po prostu cały czas. Bo On idzie, bo On chce iść. Więc On mówi. Jeżeli Jego mowa jest w jakimś sensie w tym wypadku Jego czynem, no więc On cały czas gra. On jest rytmem tych scen. Siłą rzeczy, jakby siłą tego zamysłu, jakby to powiedzieć, metafizycznego, który jest w Ewangelii. Że uważam, że jest niewinny. Emol Edur. Zobaczcie, człowiek Tego nie słychać, ale chór śpiewa też w Edur. Zabij go, zabij, zabij. Oni są przedstawieni jako prostacy, ale ten Edur będzie ważnym akordem. Na nim też się skończy cały utwór. Edur będzie tym akordem, który jest taki, przynajmniej w moim rozumieniu, jakoś tam strzelisty. On będzie tym, co zakończy to Stabat Mater, na którym będzie się na przykład wycierał motyw śmierci. Wycierał w tym sensie, że raz pojawi się powtarzany 7 razy, potem 6, potem 5, potem 4, potem 3, potem 2, potem bum, Edur. Ale to takie technikalia. To jest scena biczowania Chrystusa i ukrzyżowania. On się sam jakby biczuje. I to jest ukrzyżowanie. Niestety perkusista musi trzymać pałkę w ten sposób przez minutę. To jest wstęp właściwego Stabat Mater. Prosta melodyjka. To jest motyw matki, tak mówię. I w ramach retrospekcji ona zaczyna sobie przypominać jakby coraz wcześniejsze momenty z życia tego Chrystusa, wspominając go aż do niemowlęctwa. Tu chór jako efekt wybrzmienia, ale to stary numer. I to sama końcówka utworu. I wycierający, sam na swoje potrzeby tak nazywam, motyw śmierci. Kończy się jakby znowu ukrzyżowaniem. Co ma też oczywiście swoje jakieś tam implikacje
z zakresu filozofii chrześcijańskiej, powiedzmy, która wydała mi się tutaj inspirująca. To jest mój w zasadzie jedyny utwór o tematyce religijnej. I ostatni przykład, jaki mam w ramach ilustracji tego, czy piszę to, co mówię i czy mówię to, co myślę, to jest jeden z moich dość niedawnych utworów, czyli sonata na altówkę i fortepian. Mój zdecydowanie najbardziej nowoczesny utwór. Przynajmniej według mojego prywatnego zdania na jego temat. Nowoczesność manifestuje się tutaj wyłącznie systemem dur-moll. Tu w zasadzie nie ma akordów, których normalnie bym używał, czyli na przykład takich. To też Panównik je lubił. Ja lubię też takie akordy. Lubię też takie, ale mniej. Takie lubię. Ale w zasadzie lubię każde. Bo to zależy od tego, co jest potrzebne do jakiego utworu, do jakiej narracji. To jest utwór wyjątkowo prosty. Ja nawet się zastanawiałem, czy nie nadać tej sonacie jakiegoś podtytułu, która by mówiła o tej prostocie, ale zrezygnowałem z tego ostatecznie. Sonata, myślę, że zupełnie wystarczy. Więc maksymalna prostota środków i koncepcja, która też jest prosta, ale którą trzeba czytać na przestrzeni 20 kilku minut. Więc jest to, powiedzmy, przynajmniej mam nadzieję, że jest jakieś wyzwanie, ale wyzwanie czytelne i niezłośliwe dla słuchaczy. I też chodziło mi tutaj o pewien przesyt. Z jednej strony redukcjonizm środków, z drugiej strony wrażenie wariacji, które tworzy trochę ten przesyt, że to jest ciągle to samo. A z trzeciej strony jednak taka próba pokazania, że można ulepić coś, moim zdaniem, jakoś skrajnego wręcz, czy nawet radykalnego z samego systemu dur-moll. Sonata właściwie jest w C-dur. Jej nadrzędna koncepcja to jest koncepcja agogiczna. Ona się... O, jakie kół. Proszę wybaczyć, ale to się zupełnie przesunęło. A tutaj były... Nie. A tutaj były ćwierćnuty. Ale proszę mi zaufać, że tak jest. Pierwsze kół jest dobrze, drugie kół jest prawie dobrze. To powinno być tu, gdzie czerwone. To 96 tutaj i 48 na samym końcu. Ja może pozwolę sobie to szybko poprawić. Nie wiem, czemu tak się stało przy prezentowaniu. To zabawne. Ach, bo chyba Państwo tu nie mają czcionki Helsinki. Ale to nic. O coś takiego by tu chodziło. To jest o tyle istotne, że jakby na tym się zasadza cała koncepcja. Na tym, że ten utwór się czterokrotnie przyspiesza w sposób niezauważony, przynajmniej mam nadzieję, niezauważalny w taki sposób, jakby, że przyspieszamy, biegniemy. Nie. On po prostu sobie idzie. Jakby trochę, znowu będę do tego wracał, po kole. I wraca na koniec do początkowego tempa. Posłuchajmy w wykonaniu, zdaje się, że też jednego z Państwa profesorów. To jest temat. Poza częścią trzecią, w tej sonacie już nie ma więcej materiału. Część trzecia jest taką częścią, powiedzmy, charakterystyczną w rozumieniu wariacji, ale poza tym nie ma tu innego materiału. I tu jesteśmy w tempie ćwierćnuta 48. Tu jesteśmy już 2 razy szybciej. Pod koniec pierwszej części. To jest o tyle istotne, bo to jest samo zakończenie, jak będziemy słuchać zakończenia całości. Tu już jesteśmy 4 razy szybciej. To jest początek 4. części, temat w inwersji, przynajmniej fortepianu.
Tu wracamy do podwojonego pierwotnego tempa. To jest cały czas ten sam materiał, tylko że tu wchodzą ćwierćtony. Już tyle tego było, już tak nabrzmiał, przynajmniej w mojej twórczej jakby wizji, jak to brzmi, ale ten system Durmol, że wprowadzą tu ćwierćtony. No i utwór kończy się tak, jak jego pierwsza część, ta, która była w tempie 2 razy szybszym. Tylko że w inwersji, która implikuje z kolei inny układ akordów z tego pierwotnego tematu. Całość tak się kończy. Ale to ma oczywiście swój cel, to nie jest koncepcja dla koncepcji. To jest znowu koncepcja po to, żeby coś wyrazić. Żeby z jednej strony wyrazić ten fakt, że system Durmol jest wszędzie, wokół nas i można różnie do niego podejść i to nie jest koniecznie nienowoczesne. A nie jest nienowoczesne moim zdaniem, dlatego że jest tu obecna taka nadkoncepcja całości, polegająca na ciągłej grze tempa. Żeby ta gra tempa mogła być w ogóle przez kogokolwiek rozpoznana, materiał musi być prosty. Bo ja nie chcę nikogo zamęczać swoimi koncepcjami. Ja chcę po prostu czytelnie coś przedstawić. No, przy okazji chodziło rzecz jasna trochę o taki retro wyraz. No, czy to jest takie zupełnie nienowoczesne? No i tak się kształtuje z grubsza moja muzyka. Począwszy może od tego, o czym jeszcze nie powiedziałem, czyli od psychologizmu. To wszystko jest w jakiejś mierze psychologia. W jakimś stopniu także autobiografia, chociaż o tym nie mówiłem. Ale ja się trochę ukrywam za różnymi formami. Za sonatą, za symfonią, ale tak naprawdę mówię o sobie, mówię o swoich przeżyciach, o tym, co ja uważam. Nie uważam za to, że państwo koniecznie muszą wiedzieć o moich przeżyciach, natomiast ja czuję, że muszę coś z nimi zrobić. Oczywiście, że muzyka jest trochę formą autoterapii, natomiast nie chcę, żeby to była autoterapia nużąca dla odbiorców albo kłopotliwa. Dlatego staram się nie nadwyrężać ani wyobraźni, ani mocy przerobowych słuchaczy, tylko robić tak, żeby po prostu dało się tego słuchać, mówiąc brzydko. Ale nie chodzi mi o to, żeby to było proste, albo żeby koniecznie było durmolowe, bo nie zawsze jest. Stabat Mater jest w jakimś procencie durmolowe, a sonata w całości, altówkowa. Po prostu różne koncepcje wymagają różnego języka, różnych czytników tego języka i dlatego dla mnie muzyka jest zbiorem. Jest to wreszcie moim zdaniem ta moja muzyka, nowoczesna w tym sensie, że ja staram siebie sam badać cały czas. Jeżeli przyjmiemy, że muzyka to jest twórca i twórca mówi w jakimś sensie zawsze o sobie i to dochodzi do tego pogłębiającego się wglądu w samego siebie i do autoaktualizacji, więc jest to moim zdaniem jakoś nowoczesne. Jak mówiłem, tradycja, jeśli warto, jeśli nie warto, nie muszę się trzymać. No i cała masa refleksji pozamuzycznych i inspiracji, które towarzyszą każdemu i każdej z nas w różny sposób. No ale przede wszystkim potrzeba przeżywania. To myślę, że jest bardzo istotne. To, że ja mam potrzebę przeżywania. I mam potrzebę też oferowania tego przeżywania innym. Tego, żeby inni mogli przeżywać, no głupio to powiedzieć, ale dzięki mnie, czy raczej może za moim pośrednictwem. No i z taką nadzieją zawsze wychodzę na scenę po wykonaniu, że ludzie coś przeżyli, no bo inaczej to nie ma sensu. Więc tak rozpatruję ten swój sens i dziękuję bardzo. Grazie Alexi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, wracamy do naszego gościa. Gościa inauguracyjnego wykładu w ramach cyklu Senza Sordino,
którego organizatorem jest Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pan doktor habilitowany Ignacy Zalewski. Ignacy, rozmawialiśmy o drogach, przedstawiłeś nam swoją drogę twórczą. Mówiłeś o tym, jak różne są to drogi i właściwie mamy obecnie taką sytuację, że nikt nie łapie się za chorągiew i nie krzyczy panowie tędy. I myślę, że bardzo dobrze i lubię ten cytat, tę postawę opisał profesor Zygmunt Bauman, i on, socjolog kultury. I on wskazuje, tu przytoczę ten cytat, iż w obliczu utraty pewności co do kierunku postępu zaciera się linia frontu, wedle której można by określić, co jest ruchem naprzód, a co cofaniem się. Zamiast armii regularnej bitwy toczą oddziały partyzanckie. Zamiast ofensywy o z góry zadanych celach strategicznych toczą się niekończące się potyczki miejscowe, pozbawione planu ogólnego. Nikt tu nikomu drogi nie toruje i nikt nie oczekuje, że za nim pójdą inni. I wydaje się, że jest jakąś taką wspólną cechą charakterystyczną, gdzie kompozytorzy z właśnie takiego utartego traktu wolą teren wokół siebie eksplorować. I gdzieś idąc tą myślą dalej, naturalnym wydaje się i taką drogą i cechą charakterystyczną transformacyjność języka muzycznego w obrębie własnej twórczości. Czy jest to cecha faktycznie charakterystyczna dla czasów już w zasadzie nie tylko aktualnych, ale już zastałych kompozytorów, których obecnie traktujemy jako kompozytorów również tego najstarszego pokolenia, czyli takie spostrzeżenie już obserwujemy od dłuższego czasu. Transformacyjność języka muzycznego. Zdecydowanie, no, bo obserwujemy, ja bym powiedział, że to, co obserwujemy stale, to jest transformacyjność kultury w ogóle. Nasza kultura ulega transformacji i to nieustannie. To, czy ta transformacyjność zwalnia, czy przyspiesza, czy jest bardziej nagła, czy bardziej spokojna, to jest już inna sprawa. Ale ta transformacja cały czas ma miejsce. Dlaczego muzyka miałaby być od tego wolna? Muzyka by chciała być od tego wolna, myślę w dużej mierze, jeżeli muzyka w ogóle może coś chcieć. No, jak wiadomo, nie może, ale kompozytorzy by chcieli coś wiedzieć na pewno. Myślę, że to jest tego też kwestia. Coś wiedzieć na pewno. No i świat jest jakiś, więc ja mówię tak. No i ja też tak myślę oczywiście. Jakby, godzinę mówiłem o tym, co myślę. Więc. Ale no tak, no ja uważam, że świat jest jakiś, więc piszę tak. Ale ponieważ jest przyzwolenie, żeby każdy myślał jak chce, no to będzie widział ten świat inaczej i będzie tworzył inną muzykę. I moim zdaniem to jest bardzo dobrze. Czy ja się cieszę, że te oddziały partyzanckie są w tej chwili rozproszone i że nie jest to jedna linia frontu. Ja bym w ogóle wolał, żeby to byli pojedynczy żołnierze, którzy wyszli z lasów, idąc za metaforą wojskową Baumana, wyszli z lasów i patrzą, zaraz, to ty mówisz w takim samym języku jak ja? Nie do końca, ale możemy się dogadać. To wolałbym taką sytuację. Jakby ja proklamuję pokój. No właśnie, bo metafora wojskowa prowadzi nas do tego, że z czymś walczymy. Tak, no ja nie mam poczucia, że ja z czymś walczę. Zresztą no nie wiem, z czym miałbym walczyć, bo dużo jest rzeczy wartościowych w każdym rodzaju muzyki. Jest mi obce podejście, które kazałoby mi być takim nowoczesnościowcem, który słucha wyłącznie utworów na wideo i taśmę z użyciem mediów elektronicznych różnego rodzaju i dlatego odrzuca całkowicie Arvo Pärta. To jest w ogóle, no mi się to nie mieści w głowie, no przysięgam. No po prostu mi się to nie mieści w głowie. Wydaje mi się to jakieś tak konserwatywna postawa. To jest przerażająca konserwatywna postawa. Robię to, więc odrzucam tamto i w ogóle cześć. No niektórzy twierdzili, że w latach 70. to Killar był największym awangardzistą, bo odważył się przeciwstawić kolegom awangardzistom. A Morton Feldman twierdził, że czasami najmniej modernistyczni to tak naprawdę są ci najnowocześniejsi i odwrotnie. Doszukiwałeś się takich analogii i widzę, że poszukujesz w życiu, choćby dotyczące architektury, czy nawet urbanistyki.
I szukając choćby analogii życia w stosunku do nauki, obecny postęp technologiczny jest tak znaczący, że trudno nam sobie wyobrazić rzeczywistość, która będzie miała miejsce za 20-30 lat. A co dopiero w przypadku twórczości nawet własnej, prawda? Wydaje się, że nie jesteśmy wyizolowani od świata, który nas otacza i ciągle dostarcza najróżniejszych emocji, zjawisk, zdarzeń. To prawda, ale przy okazji my się nie rozwijamy jako ludzie aż tak szybko. Jakby no ja, nie wiem jak państwo, ale ja potrzebuję kilka lat, żeby przetrawić na przykład jakiś kryzys. To nie przychodzi mi to tak, o, że wczoraj wydarzyła się jakaś tragedia, a dzisiaj ja już smakuję świat od nowa. Już, nowe estetyki, nowe środki. Nie, no w ogóle jak, no. To jest jakieś takie nieludzkie. Ja bym chciał pozostać w tym ludzki, no. Ale wybory w sztuce też przecież nie są linearne, prawda? Też nie Nie. są takie zdecydowane w jednym kierunku raz obranym i tym podążamy. Czy ta Tak. koncepcja kołowa, ona dotyczy także dróg własnej twórczości, Tak mi się prawda? wydaje. Znaczy, odczuwam pewną nieufność do kogoś, kto pisze każdy utwór zupełnie inny. To wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć, że to jest nieszczere, tylko to jest po prostu obca mi postawa. No bo ja chcę coś mówić ludziom i jeżeli już mam jakiś język, to niech super, on ewoluuje, zmienia się, transformuje, jak Szymon zwróciłeś uwagę, ale no nie jest to bez przerwy zupełnie cokolwiek innego. Jakby to nie jest tak, że ja wstaję rano, idę do kuchni i robię sobie kawę jak zawsze, po czym następnego dnia wstaję rano, idę do kuchni, mówię, że jestem Spidermanem i wychodzę. No to jakby nie umiem się tak zmienić. I nie wydaje mi się, żeby to było w ogóle możliwe do końca. Znaczy sztuka daje możliwości wcielania się. Ja mogę sobie wyobrazić, że się zmieniłem i zaproponować taki utwór. Ale pytanie, czy ja to tak czuję, no to jest właśnie, to wszystko się kręci wokół psychologii. Wokół znaczy tego, co ja tam określiłem jako psychologizm, że to, co jest w mojej muzyce, jest treścią moich przeżyć. W jakimś takim abstrakcyjnym poziomie oczywiście. A te przeżycia nie są aż tak zmienne. No ja taki jestem, że nie jestem aż taki zmienny, mimo że jestem taki dosyć, nie wiem, żywotny, może czasami porywczy, ale nie jestem aż tak zmienny. Poza tym nad utworem się chwilę pracuje, no, potem się go chwilę trawi. No, tak mi się zdaje. Mówiliśmy, wspominałeś o kontekście takim, iż absolutnie kwestie odbioru, czy obecności odbiorcy, który w tym momencie, kiedy kompozycja jest wykonana, ważne, albo przynajmniej dobrze, żeby był. I z pewnością zgodzimy się, że od dłuższego, a nawet można powiedzieć od 100 lat, mówimy o kryzysie dialogu. Dialogu, który też jest wywiedziony z tego, o czym mówiłeś, wtedy, kiedy nagle w dziejach historii zmienia się totalnie język, którym się wszyscy dotychczas posługiwali, który był dotychczas jakimś wspólnym torem. No bo to nieprawda. Bo on się nie zmienił. On się zmienił dla garstki. No to trochę tak jakby powiedzieć, że w 966 roku Polska przyjęła chrześcijaństwo. Tak. No już wszyscy jak raz w ogóle się żegnają krzyżem. Przecież nie, no. Przecież wiemy doskonale, że nie. To, że ktoś sobie coś w jednym wiedeńskim salonie wymyślił i potem to przeszło do innych wiedeńskich salonów, to nie znaczy, że ludzie ciągle nie słuchali Straussa. Jakby fonosfera tamtych czasów nie uległa zmianie radykalnie ze względu na eksperymenty muzyczne jakiejś grupy kompozytorów. I niebranie pod uwagę także tej dodekafonicznej fonosfery, ale jednak mniejszej, która funkcjonowała w ramach szerszej, dlatego że no, społeczeństwo niecałe jest tak wysublimowane jak dodekafoniści. No więc cały czas ten system Dur-Moll w takiej postaci jak wcześniej istniał. Więc nie można tego przełomu zaznaczyć inaczej, jak tylko poprzez dostrzeżenie, że pewne grupy twórców takich przełomów dokonywały na własne twórcze potrzeby, a nie, że tutaj jakieś po prostu nagle trzęsienie ziemi, rozstępują się kontynenty, tu są ci, co lubią muzykę Dur-Moll, a tu Schoenberg z kolegami. No przecież to tak nie wyglądało. Nic nigdy tak nie wygląda. Chyba że dotyczy to kataklizmu, no ale mówimy o sztuce. Wspominałeś o utworze Stabat Mater, który znam, które premierę miało w ramach festiwalu Nowe Epifanie. I tu taki ciekawy zwrot, bo posługujesz się symboliką chrześcijańską tekstu o wielowiekowej tradycji, kulturze. No właśnie, ale następuje taki zwrot ku postawom emocjonalnym, ku dramatom ludzkim, wywiedzenie zupełnie innej symboliki, innego znaczenia. Czy to taki trochę współczesny werys?
No tak, na pewno, na pewno. Ja bym powiedział wręcz, że to jest jakby taka próba, jakby jeżeli miałbym to przyrównać do czegoś innego niż to jest faktycznie, to bym to przyrównał do próby takiego fikcyjnego reportażu. Tylko że oczywiście abstrakcyjnego, muzycznego i trochę scenicznego, bo tam się trochę na scenie dzieje, ale nie musi się dziać. No ale tak, no to w tym sensie jest to trochę werystyczne, no ale też to jakby ta historia po prostu jest inspirująca w takim sensie, że można przedstawić tym dużo emocji. To ma delikatny wątek autobiograficzny, zaszyty głęboko w tym utworze i nie mam zamiaru go zdradzać, ale on jest. I po prostu to Stabat Mater jako forma było wdzięczne do wyrażenia, ta sekwencja była wdzięczna. Jeszcze tu muszę podkreślić, że nowe tłumaczenie, bo to jest po polsku. Ja nie czuję się dobrze z łaciną, bo no to są, dla mnie to są zaklęcia niestety. Ja mówię to z przykrością, że nie znam łaciny, bo chciałbym ją znać tak, żeby to nie były dla mnie zaklęcia, ale to są dla mnie trochę zaklęcia. Więc jeżeli ja chcę, żeby to było zrozumiałe, to prędzej bym poprosił jeszcze kolejną osobę, bo to tłumaczył Mateusz Żaboklicki z łaciny na polski, Stabat Mater, żeby ktoś to raz jeszcze z polskiego na angielski na przykład przełożył i w ten sposób wykonał. A w przeciwieństwie do Szymanowskiego, który, jak wiadomo, w swoim Stabat Mater ma dwie wersje, polską i łacińską. Ja bym wolał, żeby wersją międzynarodową była wersja każdego z krajów. Jeżeli by to kiedykolwiek oczywiście jakąkolwiek karierę zrobiło, nie sądzę. Ale no, mi zależy na tym, żeby to było po polsku. Bo mi zależy na tym, żeby to było zrozumiane w momencie wykonania. A nie na przykład po przetłumaczeniu sobie, że jak bohater śpiewa to dźwięki idą w dół, dlatego że aha. Tylko ja chcę, żeby to było tu i teraz. Jest jakby przeżycie koncertowe. Jest te 1,5 godziny cennego czasu z życia postronnych osób i to tu się ma wydarzyć. Przynajmniej ja to tak postrzegam. Ja teraz chcę wzbudzić w tych ludziach przeżycie, a potem jak chcą, to niech w tym grzebią. Bo tam jest jeszcze więcej rzeczy, o których ja nie mówiłem, z szacunku też dla Państwa czasu, bo już widziałem, że przesadzam. Ale no to każdy może sobie może się zagrzebać w tym utworze, jeżeli ma życzenie. Ale chcę, żeby dostał jakieś po prostu bazowe przeżycie tu i teraz w czasie wykonania koncertowego. Więc stąd po polsku. I to jest bardzo dla mnie ważne, żeby to było po polsku. Powiedział Pan w czasie wykładu, że te największe emocje, wrażenia, największa głębia tkwi w tej warstwie instrumentalnej, wieloznacznej, emocjonalnej, że tekst jest tym najprostszym elementem. Ale jednak według Pana niezbędnym właśnie ze względu na komunikację, czy właśnie ze względu na konotacje kulturowe, że jednak posługujemy się językiem i on działa najbardziej bezpośrednio, bo jednak tych relacji słowa i muzyki w Pana utworach sporo jest, prawda? Tak, nie, bo mi nie chodzi o to, że język jest zły, czy że jest zbyt dla mnie prosty, czy coś. Nie, to w ogóle nie Zbyt chodzi. bezpośredni nie jest. Nie, to chodziło tylko o postać Chrystusa, że on jest właśnie tak pogłębiony, że on jest tak głęboki i tak metafizyczny, że aż nie mówi. Że jest taką jakby tkanką świata, jest takim, powiedzmy, mikrofalowym promieniowaniem tła, że jest po prostu w tej muzyce. Jakby to jest taka idea przedstawienia, powiedzmy, tego, jeżeli oczywiście kto wierzy, bo przecież nie musi, ale że to jest jakiś rodzaj planu. No więc on w tym planie jest, no, jest plan rytmiczny, no więc to jest taka, powiedzmy, taki rodzaj idei przełożonej na muzykę. Natomiast no, tekst jest super ważny. No, dlatego właśnie, że jest taki ważny, to poprosiłem mojego przyjaciela, znakomitego poetę i tłumacza, o to, żeby to przełożył i to 1:1. Bo mi też na tym zależało, że to było 1:1. On mi powiedział, że to jest słaba łacina. To jest bardzo prosta, niewysublimowana łacina. Wszystkie te tłumaczenia, na które trafiałem, są zawsze troszeczkę wyrafinowane. Bardziej niż ten tekst jest w rzeczywistości. One jakby trochę ratują ten tekst. Że ona taka boleściwa, że ona tak te łzy lejąca i tak dalej. A to nie, to jest proste. Stoi, cierpi, płacze i płacze. Proste jest przesłanie sekwencji. To Tak. średniowieczny umysł Tak. działał w bardzo specyficzny sposób. I mi o to chodziło, że ona stoi i płacze. I Ale jeżeli- na końcu jest eschatologia, na końcu jest perspektywa, do czego to wszystko prowadzi. Oczywiście. I to jest, Oczywiście, no ale to wydaje mi się też, że to jest... Znaczy, mi chodziło o to, żeby przedstawić w miarę wiernie proces żałoby. Przechodzenia przez żałobę. Od niezrozumienia jakiegoś takiego, bo w ogóle jakieś rażenie piorunem, po przypominanie sobie, że przecież było tak wspaniale i on teraz nie żyje, no jak to w ogóle... No po jakąś próbę pogodzenia się, a w tym pogodzeniu pomaga jakiś namysł, refleksja filozoficzna, powiedzmy, czy właśnie eschatologiczna, że no,
kiedyś ciało umrze i wtedy ja, prawda, no i niech tak się stanie, amen. W średniowieczu jest inne przesłanie po prostu. I Tak. poszukiwanie nowego sensu tekstu, który dzisiaj odczytywany może być Tak. zupełnie... Oczywiście, zresztą mi tam też chodziło o taki rodzaj cierpienia, które się rzadko akcentuje, czyli takie cierpienie natrętne. O tym się bardzo rzadko mówi, o tego typu przeżyciach, że nas czasami myśli, emocje atakują, nawet kiedy nie chcemy. Zresztą są nawet takie jednostki, takie zaburzenia psychologiczne, częstsze niż by się zdawało. A to trochę się tego wstydzimy, jakby, bo chcielibyśmy być tacy, trzymamy się za twarz w tym życiu, nie? Ja teraz pracuję, a o niczym nie myślę. A to jakby myśli płyną różnie. I mi chodziło też, żeby to pokazać, żeby stworzyć taką perspektywę umysłu cierpiącej kobiety, w którym różne rzeczy się dzieją niemal jednocześnie. Że ona śpiewa sobie, tam jest taki fragment, którego nie pokazałem, ona nuci Mormorando, oj maluśki, maluśki. Też mi chodziło o to, żeby to było tu i teraz w pewnym sensie, że no to jest jakieś takie uniwersalne dzięki temu, bo tam nie ma ani jednego oprócz tego nawiązania ludowego. Jest tylko to. I nagle się okazuje, aha, to zaraz, to jest jakaś w ogóle, to jest jakieś góralskie rekwiem, co to w ogóle jest? A to po prostu chodziło o to, że jakby, no, gdybym był Tajem, albo gdybym był, nie wiem, z Republiki Południowej Afryki, to bym miał pewnie inne skojarzenia kulturowe, no a mam takie. No i To znaczy, że pana muzyka jest polska? Zapytam przewrotnie jako promotora polskiej muzyki wieku jest XIX, Polska, XVIII. jest Polska, jest oczywiście, no jest po polsku. W zrozumieniu ustawy jest Polska, ale jest Polska. No ja jestem oczywiście Polakiem. No. I kultura, nawet nie tyle polska jako taka, że o Polska, tylko polska jako kultura ludzi, którzy są mi bliscy. Jest dla mnie ważna, bo często widzę, że ludzie mi bliscy cierpią przez to, że mają, nie chcę powiedzieć, że niewłaściwe, ale pełne uprzedzeń podejście, albo w jedną, albo w drugą stronę. Jakby, że mało jest takiego wyważonego podejścia do polskiej kultury. Zresztą to jest stały temat naszej historii, że albo fenomenalni, albo beznadziejni. To my cały czas jesteśmy w takiej dychotomii, albo w ogóle genialni. No, najlepszy napastnik świata jest Polakiem. Jezu, jacy my jesteśmy niesamowici. A z drugiej strony, no, ta polska liga. Nie? No i to jest w kółko to samo. Czego byśmy nie tknęli. I z muzyką polską jest dokładnie to samo. Jest Chopin, łamane na Adam Małysz, łamane na Robert Lewandowski. I jest długo nic cała reszta. Jacyś Dobrzyńscy, jacyś Moniuszkowie, jacyś Godzięba-Trytkowie, jacyś Zalewscy, ale prawda, no tacy jesteśmy. Tak rozumiemy historię. Ja mam na to taką tezę, że z jednej strony przez to, że mieliśmy królestwo i bardzo mocno czujemy na sobie to odium, jakiś rodzaj takiego także pozytywnego piętna państwowości, że było to państwo, że była ta historia przez tyle lat taka jak niemiecka, taka jak francuska, taka jak hiszpańska. No i co? Jak to, że to się tak wszystko spieprzyło, przepraszam? Jak to możliwe, no? A wracając jeszcze do Stabat Mater i tego, o czym mówiłeś, nawiązanie do tradycji kolędowej, z drugiej strony głos ludzki, głos biały. Czy to jest, tak pytałem o dialog, o poszukiwanie dialogu, czy to jest element właśnie znalezienia jakiejś linii porozumienia Tak, między odbiorcą? absolutnie tak. Może nie rozumieć całego kontekstu albo nawet języka, ale mówi, o to znam, to jest mi bliższe. Tak. Absolutnie tak. To wynika z tego rodzaju refleksji, którą w sumie streściłeś, że no, piszemy po prostu dla ludzi. No, ja wiem, że to jest jakieś takie podejście może rzeczywiście mało nowoczesne, że powinniśmy być takimi dziwakami, którzy tak dla siebie niby, ale w sumie to nie wiadomo, że tak trochę piszą to, ale w sumie chcą, żeby to wszyscy tego słuchali, żeby nagrywali na płytach, ale odbiorca ich nie interesuje. No nie, mnie takie podejście nie odpowiada. No, nie wiem, to zabrzmi zupełnie idiotycznie, ale ja bardzo lubię ludzi i rozmawiać z ludźmi. I dlaczego mam tego nie robić przez muzykę, skoro piszę muzykę? No, paradoksalnie alienacja twórcy to jest romantyczny w zasadzie element, który wie Dlatego- więcej, rozumie więcej i czuje więcej, Tak, a no dlatego niech właśnie- ewentualnie ktoś się do tego Dlatego z odniesie. tradycji bierzmy tyle, ile uważamy za wartościowe. Właśnie na tym też polega konserwatyzm awangardy. Że on stawia na piedestale twórcę z jego egocentryzmem i emocjonalnością, jaka by ona nie była. Moim zdaniem nowocześniejsze podejście jest ustawienie twórcy w społeczeństwie. To jest trudniejsze, bo łatwiej być egotycznym facetem czy egotyczną kobietą, która będzie
coś tam czuła, I prawda? nikt mnie nie rozumie. Nie, tak, nikt mnie nie rozumie, bo ja mam teraz, takie przeczucie, takie teraz mam przeczucie. To jest trudniejsze, to jest prostsze, niż wejść wśród ludzi, temu się nie podoba to, temu się nie podoba tamto, mi się podoba to, nie, to ja będę pisał po swojemu, ale przynajmniej wiem, że ci dwoje tu są. I ja jestem jakby w takim trójkącie, czy wręcz czworokącie, no bo jeszcze są jacyś recenzenci, są wydawcy, prawda, czy to gazety, czy płyty, no żyjemy w społeczeństwie. Ja uważam, że to jest wspaniałe, znaczy to jest największe osiągnięcie ludzkości. Ja nie chcę alienować siebie jako twórcę od społeczeństwa, bo to jest jakieś takie, nie wiem, no po co? No po prostu po co? A propos społeczeństwa, to może oddajmy głos studentom, którzy na pewno mają bardzo interesujące pytania, bo nie chcielibyśmy zdominować tutaj dyskusji. To może wprowadzając właśnie pytania naszych studentów, bo jesteśmy w murach Akademii Muzycznej, więc kompozycja tutaj ten walor właśnie dydaktyczny zyskuje. Ja sam jestem absolwentem klasy kompozycji profesora Mariana Borkowskiego, przez dziesiątki lat związanego z UMFC, z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, również pedagoga naszej Akademii Muzycznej. I pamiętam dobrze słowa profesora w odniesieniu do nauczania kompozycji, a przede wszystkim estetyk, właśnie różnych estetyk, które dobierali jego studenci. I profesor często powtarzał, że w jego klasie kompozytor może pisać w dowolnej estetyce, ale ma to robić dobrze. I chciałem zapytać się o ten wymiar, czym jest nauczanie kompozycji? Czy to jest mistrzowski warsztat? No tak. No to ja w pewnym sensie jestem z tego samego pnia, co i ty. Bo ja się uczyłem u zmarłego niedawno profesora Marcina Błażewicza, który był też absolwentem profesora Borkowskiego. Więc to w pewnym sensie jest ta sama szkoła. Na przykład jeżeli chodzi o takie szczególarstwo, jeżeli chodzi o przywiązanie do detalu, o instrumentację, tak. Tak samo profesor Borkowski i jego wychowankowie na to zwracają uwagę. No i ja też staram się na to zwracać uwagę, na fisy, gisy, mezzo forte, forte. No tak, więc to jest podstawa. Ja, tak jak powiedziałem na samym początku, jestem zdania przede wszystkim, że każdy jest inny. I ja jako pedagog czegokolwiek nie mogę być jakimś mentalnym uzurpatorem, że ja tu teraz wejdę komuś na głowę i będę mówił, że to jest brzydkie. W ogóle ja nie rozumiem tej kategorii w dzisiejszych czasach, że coś jest brzydkie. Nic nie jest brzydkie. Pytanie, co się z tym robi? Wszystko może być piękne, jeżeli ma się na to zamysł, jeżeli jest to zamysł zrobiony konsekwentnie, zrobiony według jakiejś wiedzy i umiejętności, no to czemu nie? Jeżeli ktoś ma pomysł na utwór w C-dur, jak ja, no to mniejsza z tym, no to super. Jeżeli ktoś ma pomysł na utwór na wideo, super. Tylko niech to wideo będzie fajne, niech ono będzie dobrze zrobione, niech ten człowiek się poduczy jakiegoś programu do robienia wideo. Jeżeli na elektronikę, to niech się dowie o tej elektronice tyle, żeby napisał to, co chce, a nie to, co może. To jest najważniejsze w nauczaniu kompozycji. Żeby wypuścić absolwenta albo absolwentkę, którzy kończą i piszą, co chcą, a nie tylko to, co umieją. To jest podstawa, moim zdaniem. I zgodnie z obietnicą oddamy głos naszym studentom, zachęcamy do zadawania pytań. A ja wszystkim gościom naszej relacji powtórzę to pytanie, tak żeby słyszeli. To może ja zadam. Jaki ma Pan stosunek do problematyki muzyki programowej i absolutnej w swojej twórczości? Nie mam stosunku. A musisz Pytanie było powtórzyć. tak, pytanie było o muzykę programową Absolutnie. i absolutną. I jaki jest stosunek naszego gościa do tejże? Nie mam stosunku. To znaczy, ogólnie wolę muzykę absolutną, ale jak widać nie stronię też i od programowej. Więc to zależy od porywów i jakiegoś wewnętrznego podpuszczenia samego siebie w jakimś kierunku. Mam trochę utworów programowych, mam więcej absolutnych, aczkolwiek czy te absolutne są takie do końca absolutne, bo co to znaczy utwór programowy w dzisiejszych czasach? Że on coś mówi, że jest obraz, albo że jest wiersz? No można powiedzieć, że w każdym moim utworze jest jakiś wiersz, bo to jest jakieś tam moje życie, które jest inspiracją. No to w tym sensie cała moja twórczość to jest kwartet z mojego życia.
Tylko, że no nie ma, ja na całe szczęście nie cierpię na głuchotę, więc nie ma tam tego elementu, co u Smetany, ale są inne elementy. Tylko, że ja się z tym niekoniecznie lubię zdradzać, bo nie widzę takiego powodu, a w muzyce absolutnej się to świetnie ukrywa. Bo jeżeli dysponuje się jakimś warsztatem, a lubię myśleć, że ja takowym dysponuję, no to wtedy piszę sobie, co chcę. I czy to jest muzyka do końca absolutna? Według nazwy i formy owszem, ale według tego, co tam jest zawarte, przeżyć, tego, dlaczego to powstało, to myślę, że jest cholernie programowa. Więc nie mam takiego stosunku jednoznacznego. Programowa, absolutna. Jedno biorę, drugie odrzucam. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Programowo nie odrzucam. Dziękuję. Dziękujemy. Kolejne pytanie. To może, jeśli chodzi o kwestię taką uwolnienia się od tych ograniczeń z jednej strony narzuconych przez konserwatyzm, z drugiej przez modernizm i jego pewne przesądy, to chciałbym zapytać, jaki jest Pana stosunek do czegoś takiego jak wszelkie odkrycia postmodernizmu muzycznego? Czy postmodernizm sobie poradził z tym problemem, na przykład poprzez muzykę eufoniczną, czy poprzez nową tonalność, czy traktuje to Pan jako powiedzmy słuszny nurt w kulturze, czy no, jaki jest ogólnie... Ja bym przede wszystkim powiedział tak, że te wszystkie nazwy, które my mamy w muzyce, są jakieś potwornie banalne, biorąc pod uwagę to, z jakich pojęć są zaczerpnięte. Modernizm w filozofii, postmodernizm w filozofii to są głębokie, skomplikowane, trudne pojęcia, które odnoszą się do filozoficznych konkretów, mają swoje desygnaty pojęciowe. A my to po prostu bierzemy i nazywamy postmodernizmem coś, co nawiązuje do przeszłości. To jest jakieś takie, no, albo coś trochę eklektyczne i nie wiem, Paweł Szymański na przykład jest postmodernistą, bo jest surkonwencjonalistą i nawiązuje do baroku. No, dla mnie to są za proste rzeczy. Znaczy, nie w tym sensie, że jestem taki głęboki, ja tu szukam wszędzie jakiegoś pogłębienia, tylko po prostu no, modernizm, postmodernizm. My nie mamy dobrego systemu pojęć w muzyce. No właśnie, to jest problem nazwania pewnych zjawisk, które widzimy, przeczuwamy. Czasami mamy świadomość tego, że one są złożone, a mamy problemy pojęciowe. Tak, mamy problemy pojęciowe i dlatego się często w tym gubimy, także na poziomie teorii muzyki. Bo wchodzimy w pewien zestaw pojęć, potem go używamy jakby tak trochę przez zasiedzenie, nieco bezrefleksyjnie. Jakby ja osobiście nie widzę jakiegoś takiego radykalnie postmodernistycznego nurtu w sumie nigdzie. Bo jeżeli postmodernizm miałby w muzyce przejawiać się nawiązywaniem do przeszłości, albo jakimś takim ironicznym odrzucaniem modernizmu, albo ironicznym puszczeniem oka do współczesności, to dla mnie to jest trochę za mało jak na takie duże pojęcie jak postmodernizm. To jest muzyka nawiązująca, muzyka, nie wiem, muzyka czyjaś po prostu. Możemy po prostu powiedzieć, że jest to muzyka, nie wiem, na przykład powiedzmy, że Pawła Szymańskiego, czy kogokolwiek innego, już trzymając się tego Szymańskiego, a niekoniecznie musimy mówić, że postmodernistyczne wycieczki w kierunku baroku Pawła Szymańskiego, bo cóż miałby znaczyć ten postmodernizm? To tak samo jak jest problem pojęciowy z nowszym terminem, postinternet. I oczywiście, że na to są pewne uzasadnienia, że to jest zjawisko już jakby reagujące na internet, więc jakby ten internet jakby był, więc jest post, no ale post-internet, mój Boże, i teraz całą twórczość zorganizować wokół terminu, że coś jest po internecie i te procesy takie internetowe i jak to wpływa na nas i teraz my jedziemy z post-internetem, czy jakimkolwiek innym pojęciem. To wydaje mi się strasznie zamykające. Ja właśnie od tego staram się uciec. Jakby mam wrażenie, że pojęcia robią z nami to, a ja wtedy staram się zrobić tak. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo proszę. Pytanie, jednak mam wrażenie, że to zestawienie, które Pan sam zaproponował, powiedzmy w tytule czy w temacie wykładu, w jakiś stopniu tak odbieram Pańską narrację, może w sposób subiektywny, bo to jest mój Słusznie. filtr subiektywny, ale sprowokowało mnie to jednak do tego pytania, bo sam się nad tym zastanawiam, a też podczas rozmowy rok temu z Aleksandrem Nowakiem ten wątek poruszaliśmy i właśnie zestawienie tych optyk czy tej narracji pańskiej, na przykład z tą, którą przedstawiał wtedy Aleksander Nowak, jest dla mnie dość zauważalna. To znaczy pan, mam takie wrażenie, znowu powiem, w jakiś sposób ocenia jednak tą awangardę, mówiąc, że trochę w cudzysłowie, ale że to są dziwacy. Mam wrażenie, że przedstawia ich pan jako ludzi takich zacietrzewionych radykałów, którzy szukają nowości. Z
drugiej strony uważam właśnie, potroszę, tak jak Aleksander Nowak, bo przecież nie musicie Państwo wiedzieć, co on mówił na temat awangardy. Nie mam pojęcia. Na temat awangardy on powiedział tyle, że ona jest potrzebna i że awangardziści zawsze byli, będą i niech nigdy Zgoda. nigdy nie wyginą. Zgoda. I teraz mam pytanie, czy jest jakiś konflikt w Panu, czy ja go Nie. widzę tylko, a go nie ma, czy jest jeszcze trzecie? Nie ma konfliktu. Powiem panu więcej. Mam wrażenie, że sam wpadł pan w pułapkę, przepraszam, że tak powiem, może intersubiektywnie w tym wypadku, w pułapkę tego, że krytykując modernizm albo awangardę, sądził pan, że skrytykowałem wszystkich naraz. A to nieprawda. Nie miałem takiego punktu wyjścia. Raczej miałem taki właśnie to było pytanie bez tezy. Proszę sobie wyobrazić, że taka... Niemożliwe. Pytanie, które zadałem, ponieważ interesowało mnie pańska odpowiedź. Rozumiem, to Ja sam czuję, że taki właśnie zacietrzewiona awangarda jest postawą epigońską. Wie Z pan, drugiej strony uważam, że właśnie dzięki takim ludziom jak Schoenberg, Webern, czy ostatnio czytałem o tym, co się działo po prawykonaniu, po premierze Salome, jaka była awantura po prostu. Więc uważam, że jednak ci ludzie, których Pan w pewnym sposób jakiś karykaturalny przedstawia, oni jednak Naprawdę? jakby ciągną tą muzykę do przodu i trzeba jakby to zauważyć. ale widzi pan, mówi pan cały czas do przodu, że ciągną. Czy jest jakiś kierunek i ten wózek jedzie. Ja jakby swoją krytyką tak staram się tam kij włożyć, a przecież oni niezrozumiani przeze mnie ciągną do przodu. Po pierwsze, nie ma we mnie takiego napięcia, nie ma we mnie krytyki awangardy jako idei. Awangarda jako idea zawsze była i mam nadzieję, że zawsze będzie. Tylko zmienia się moim zdaniem, a przynajmniej ja chcę zmienić, na własne potrzeby, nikomu nic nie narzucam, treść pojęciową tego, czym awangarda jest. Bo jeżeli awangarda zamienia się powoli w konserwatyzm, no to przestaje być awangardą. Awangarda jako taka ma w sobie zaszyty element autoaktualizacji. A mam wrażenie, że jest ostatnio za rzadko update'owana po prostu. Że jest postawa, która mówi o tym, że muzyka na przykład zupełnie odrzuca gramatykę dur-moll. Czyli jakie to jest? Już ukonstytuowane. Ukonstytuowaliśmy, że E nie idzie do F, bo to już jest passé, a jeżeli idzie, to na śmiesznie, albo na ironicznie, albo byle jak, byle tylko nie potraktować tego przesadnie poważnie, bo to już jest passé. Czyli ukonstytuowaliśmy już pierwsze podwaliny jakiegoś systemu myślowego, na który nie jest nałożona postawa krytyczna. Od dawna. I dlatego ja uważam, że ja mówiąc o radykałach, jeżeli tak użyłem w ogóle takiego słowa, to mam na myśli właśnie takich różnych zacietrzewionych ludzi, którzy określając siebie awangardystami, są tak naprawdę konserwatystami. Konserwatystami awangardy sprzed 40, 50 lat, 60, 30. Dla mnie to jest wiele lat, ja sam mam 30 lat. Dla mnie to, co było 30 lat temu, to jest prehistoria. Znaczy prehistoria, bo jest przed moją historią, nie? Ale dlatego ja nie widzę po pierwsze napięcia, a po drugie, wie pan, mnie się zdaje, że w kompozytorze każdym musi być jakiś element takiego jasnego wyznaczenia granic. Gdybym pewnie nie miał tego wykładu, tylko byśmy sobie tak gadali, to by się okazało, że podoba mi się to, tamto, siamto, owam. To zresztą trochę tak się starałem to przedstawić, że mi się po prostu dużo rzeczy także podoba w sensie estetycznym i awangardowego, i konserwatywnego. Po prostu ja nie widzę tego napięcia znaczy chciałbym nie widzieć napięcia między konserwatyzmem i modernizmem, ale awangarda jest potrzebna, tylko pytanie, co nazywamy awangardą? To jest to pytanie, co nazywamy awangardą? Jeżeli po to zwróciłem się ku urbanistyce, żeby mieć jakiś taki twardy punkt zaczepienia. Awangardą nie jest już trzypasmowa trasa w jedną i w drugą stronę w środku miasta. To już nie jest awangarda, a 30-40 lat temu była. Po prostu. I teraz mogą zdarzyć się ludzie, i jest przecież ich mnóstwo. Są tacy kierowcy, którzy myślą, że jak będzie 17 pasów, to wtedy na pewno przelecą. A są tacy, którzy rozumieją, że to nie od liczby pasów zależy, tylko od pewnych przyzwyczajeń i całego szeregu innych czynników. Ale to raczej zwężanie ulic jest dzisiejszym modernizmem, a nie poszerzanie ulic, tak jak w latach 60. czy 70. I ja uważam, że ktoś, kto dzisiaj uważa,
że należy poszerzać ulice, jest konserwatystą i radykałem. To co się zgadzamy, ale na pewno nie awangardystą. Wróćmy do tej terminologii wojskowej, bo słowo awangard przecież to jest terminologia wzięta z wojska. Awangard znaczy przed tymi, którzy trzymają pozycję. Ktoś trzyma jakąś pozycję, a ci, którzy wychodzą, popychają to do przodu, tak jak pan to ujął. I może czasami warto wrócić pewnie do źródła jakiegoś pojęcia. Czy jakieś pytanie jeszcze od naszych studentów? To ja chciałem jeszcze wrócić do jednego z tych przymiotów, którego użyłem, wielbiciel muzyki polskiej. I tak zaczepnie troszeczkę chciałem zapytać, czy uznanie dla twórczości Stanisława Moniuszki to jest przejaw jakiegoś takiego muzycznego nacjonalizmu? W żadnym wypadku. Moniuszki, który jest jednocześnie kompozytorem polskim, białoruskim i litewskim? Bardziej w znaczeniu jakby patriotyzmu. Tu jednak w wszystkich twoich audycjach i pogawędkach o twórczości wskazujesz na ogromną wartość, bo często się tak traktuje, no dlaczego mówimy o Moniuszce? No dlatego, że napisał kilka oper, prawda, i tyle. No nie dlatego, prawda? Staram się nowocześnie podejść do Moniuszki, Tak. bo nowocześni muzykolodzy polscy początku XX wieku straszliwie wieszali na nim psy w sposób zupełnie nieuprawniony. Odżegnywali go od czci i wiary, że to jest kompozytor jakiś, jak kiedyś pięknie Iwaszkiewicz napisał, że polscy, w latach 20. to napisał, że polscy muzykolodzy zapędzili Moniuszkę do piekarni za piec, a tymczasem to był wielki kompozytor. Bo rzeczywiście polscy muzykolodzy trochę to Moniuszce zrobili, ale nie w tym problem. Problem w tym, że my sami jako społeczeństwo mamy kłopot z docenieniem kogoś, kto nie został uprzednio doceniony przez Zachód. Szeroko rozumiany Zachód. To jest zupełnie podstawowa sprawa w rozumieniu naszej kultury. To nie jest tylko nasz problem, żeby było jasne. To jest problem całego tego pasa środkowoeuropejskiego. Wszystkie te kraje, które kiedyś utraciły państwowość, a z poczuciem lepszego życia patrzyły na Zachód, mają ten problem. Czy to dotyczy Czech, Słowacji, Słowenii najmniej może, ale także Chorwacji, nawet Grecji. Wszystkie te kraje mają problem z docenieniem tego, co mają na miejscu, dlatego że im się wydaje, że wszystko jest lepsze to, co jest poza tym ich poletkiem. Więc jeżeli mamy kogoś, kto jest sławą, no umówmy się, lokalną, kto jest kompozytorem, też się umówmy, niegenialnym, bardzo wybitnym, ale niegenialnym. Ale na przykład ja nie mam z tym żadnego problemu, a my mamy. Jakby my jako społeczeństwo mamy problem z tym, no tak, no a Chopin, gdzie mu do Chopina? No dobra, spokojnie. Ilu ma ich być, tych geniuszy? Ilu tych Adamów Małyszów ma się urodzić? Moniuszko sam powiedział, jeżeli ktoś chce się mną pocieszać po stracie Chopina, to nie wie, co robi. No tak, no i bardzo słusznie. On był świadom tego, że żadnym geniuszem nie jest. Zresztą, po pierwsze, co to znaczy, bo to jest też fenomenalne, że nazwać kogoś geniuszem albo cudownym dzieckiem i już facet jest załatwiony na resztę życia. Chopin jest załatwiony, już żadnego złego utworu nie może skomponować, to nie ludzkie. A pieśni kazał spalić i... No właśnie, swoją drogą. Więc ja Moniuszkę uważam za niezwykle wartościowego kompozytora, ale to nawet nie jest takie ciekawe. Najciekawsze jest to, że to jest postać zupełnie nieinteresująca. To jest po prostu fenomenalne, jaki to był nudny facet. Nie możemy sobie tego wyobrazić, bo nam się wydaje, ja co zresztą często mówię w audycjach, różnych wykładach, że nam się wydaje, że kompozytor romantyczny to jest właśnie taki Verdi, taki, że to jest jakaś taka wytrymowana brudka, cylinder, biały szal i on wchodzi i rozsiewa czar, prawda? A Moniuszko, jedna krótsza noga, trochę otyły, palący, taki niewyraźny troszeczkę. No, żadna postać, którą byśmy sobie postawili na pomnik, bo na pomniku wygląda słabo, no bo taki grubawy i łysawy, no i w ogóle te takie okulary, no słabo, ale jakim to jest fantastycznym, psychologicznym hartowaniem umieć docenić tego Moniuszkę, nie za to, jak wyglądał, nie za to, kim nie był, nie za to, kogo sobie projektujemy na niego, tylko za to, co realnie napisał. Bo to jest realnie bardzo ciekawa twórczość, która jest kompletnie nieznana nawet w naszym własnym kraju. My znamy 2 utwory i 3 pieśni. Pokazały to zresztą badania Cebosu w tej sprawie robione z okazji Roku Moniuszkowskiego. Więc to jest fascynująca postać przez swoją przez swoje niebycie fascynującą postacią. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że kompozytor musi być niebywały, albo że musi być, nie wiem, mieć jakieś dziwne życie miłosne, albo dziwne życie psychiczne, a tutaj nic.
A natomiast miał kilka ciekawych cech. Miał na przykład taką cechę, że niebywale podmiotowo traktował swoje dzieci. Co było rzadkością w tamtych czasach. Podobno córka musiała mu ostrzyć ołówki. Córka mu Codziennie ostrzyła rano. ołówki, ale on na przykład do córki potrafił pisać list jak do dorosłego, do 12-letniej wówczas Elżbiety bodaj, do której pisał jak do dorosłej, relacjonując jej co widzi. Pyta, jak się pies czuje, jak się papuga czuje, czy coś tam. No, to są rzeczy, które w XIX wieku prawie nie miały miejsca. Ale co warto też zauważyć, był to kompozytor z bardzo ciekawego domu, rzadkiego jak na tamte czasy. Powiedzielibyśmy dzisiaj lewicującego, silnie oświeceniowego. O tym się też rzadko mówi, bo się go już tak zamyka, że to jest dobra, patriotyczne, straszny dwór. Halka też patriotyczna, mimo że wcale nie jest patriotyczna. Halka w ogóle nie jest operą patriotyczną, jest pierwszym moim zdaniem werystyczne. dramatem społecznym werystycznym. Werystyczne, oczywiście. I tam patriotyzm nie ma nic do rzeczy, to jest po prostu sytuacja w jakimś miejscu na świecie. Tu chodzi o problem społeczny i przez to też indywidualny. Ale w Moniuszce jest fascynujące właśnie to, że tego jest znacznie więcej. On sam jest nieciekawy jako człowiek, być może. Znaczy dla mnie jest, no ale to już mam go przeoranego na 4 strony świata, ale tak obiektywnie, no to nie jest Verdi, to nie jest Chopin. On nawet nie miał jakiejś spektakularnej choroby. Tylko na atak serca zmarł na schodach. No nic, co by można na przykład jakiś ciekawy film zrobić. Znaczy ja uważam, że to ma potencjał cały czas, ale no to nie jest takie jak Mozart. No. Nie można z niego zrobić, mimo że to też jest przecież wizja autora tego dramatu, już nie pamiętam jego nazwiska, i oczywiście Milosza Formana, że nam się teraz wszystkim Mozart kojarzy z takim śmiejącym się dziwakiem. Dziwakiem to tak tylko używam jako skrót myślowy. A Moniuszko nie, no i nie zrobimy z niego czegoś takiego. I to jest super, znaczy to jest super, pogódźmy się z tym. Moniuszko był znakomitym kompozytorem, będąc zupełnie zwyczajnym, takim potocznym, bym powiedział, człowiekiem. Genialna wyobraźnia Moniuszki według mnie. No pewnie. Człowieka, który góry oglądał z perspektywy pociągu i potem my czujemy w muzyce przestrzeń. Tak, To jest niesamowite, tak, że tak, to się tak. udało. Twórcy, który prawda. biedaczek z teczką pełną kompozycji do Paryża jechał w nieodpowiednim terminie. Nieodpowiedzi, bardzo nieodpowiedzi. I to zaczepnie sformułowane pytanie właśnie zależało mi na tym, żeby doprowadziło do tego, że Moniuszko jest kompozytorem, z którego powodu na pewno nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, wręcz przeciwnie. Ja powiem więcej. Ludzie generalnie powinni się wyzbyć kompleksów jako zasada. Jakby, my jesteśmy wszyscy strasznie zakompleksieni. Ja jestem zakompleksiony. Mam swoje problemy takiej natury, powiedziałbym, tego jak sam postrzegam siebie. Wszyscy je mamy. I dlatego potem cierpimy w życiu także społecznym. I Moniuszko jest elementem tego, tylko w szerszym obrazku. Że no tak, no kompozytor, ale czy on jest tak wyjściowy jak Wagner? Nie bardzo, no. Znaczy my nie mamy przypadkiem plejady takich kompozytorów w tych dziejach muzyki polskiej, których się trochę wstydzimy, tak? Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego. Ja przepraszam bardzo, ale to jest kolejne takie nazwisko, że tak troszeczkę, no owszem, ale... Czy No do ale końca Epigoński, przecież to już się inaczej pisało wtedy, jak on te oratoria No strzelał właśnie. jedno za drugim. Przecież tak popularne swoją drogą. Swego czasu jeden z najbardziej, jeżeli Tak, nie najbardziej znany najbardziej polski znany kompozytor. A my dzisiaj trochę tak, znaczy troszeczkę to się zmieniło, mam wrażenie, bo powstało trochę nagrań z okazji roku nowowiejskiego, ale no niewiele to zmienia w takim ogólnym postrzeganiu, bo to się, ja uważam, że to się nie zmieni tak dość drastycznie do momentu, do którego my nie zaczniemy lepiej traktować siebie jako ludzi. Abstrahując od Polska, nie Polska, chodzi oczywiście też o traktowanie Polaków jako Polaków w sposób bardziej wyrozumiały, ale my nie jesteśmy wyrozumiali wobec siebie. Ja przynajmniej tak to widzę. Tak na poziomie międzyludzkim, jak i na poziomie społecznym. My strasznie, jakby tak się twardo trzymamy się tego, jakieś takie, że jakieś są zasady takie, których się trzeba trzymać, mimo że sami się być może boimy, czy ich na pewno przestrzegamy, więc tym bardziej ich przestrzegamy i mówimy innym, że powinni, prawda? I kompleksy do tego wszystkiego i myślenie o swojej kulturze w sposób daleki od rzeczywistości. Bo to jest tutaj problem. W sposób daleki od rzeczywistości. Z jednej strony monarchia, o czym mówiłem, z drugiej strony potem nie ma tego kraju, potem druga Rzeczpospolita, którą można różnie oceniać, potem PRL, który należy różnie oceniać i trzecia RP, którą też powinno się różnie oceniać. No i... A jak my w tym wszystkim, skoro my kiedyś byliśmy królestwem? Dlaczego nie jesteśmy nadal? Byłoby wszystko takie proste.
Wydaje się, że to już ostatni moment, żeby jeszcze zadać pytanie Ignacemu Jeśli Zalewskiemu. można, ja pozwolę sobie wykorzystać Pana też i mam właściwie pytanie, prośba o pomoc. Bo wczoraj słuchałem Arona Cassidy i Ferneho, a Pan mówił o muzyce nowej złożoności i z drugiej strony o potrzebie bycia komunikatywnym w twórczości w ogóle. Mówi Pan o swojej rzecz jasnej twórczości. Ja nie mogłem słuchać tej muzyki, mimo że mam wrażenie, że jestem otwarty. Wysłuchałem jednego ciekawego utworu, to była Missa Brevis Ferneho. Rzecz naprawdę dla mnie w miarę komunikatywna. Natomiast uważam, że to są na pewno na tyle inteligentni ludzie, to źle powiedziane, ale świadomi twórcy, że w tej muzyce musi coś być. Coś, co prowokuje i co ich skłania, że oni przez tyle lat jakby są w tym świecie, już pomijając słowo awangarda, bo je zostawiamy. No to już nie jest awangarda. Proszę mi pomóc w zrozumieniu tych twórców, żebym ja też mógł tą muzykę wchłonąć i może też wykorzystać w swojej twórczości. Nie pomogę panu. Nie, niestety. To, co powiedziałem o tym, że nowozłożoność też jest możliwa do wykorzystania jako źródło inspiracji, to podtrzymuję oczywiście. W konkretnych kontekstach danego dzieła, które na przykład bym tworzył, być może potrzebowałbym czegoś wybitnie złożonego. Natomiast radykalizm pewnych nurtów niegdyś awangardowych polegał na pewnej totalności środków. Bardzo często. Więc jeżeli spektralizm, to tylko. Jeżeli nowa złożoność, to tylko złożona. I maksymalnie. Jeżeli mikropolifonia, to przez cały czas. Chociaż Ligeti jest i tak takim najbardziej lightowym przykładem z tych, które podałem w tej chwili. Więc ja nie pomogę panu zrozumieć poza tym, że jest to z jednej strony pokazanie, ja lubię taką definicję modernizmu, bardzo prostą, że modernizm jest badaniem granic poznania estetycznego. I rzeczywiście nowa złożoność bada granice poznania estetycznego w tym sensie, że pokazuje, jak dalece złożoną muzykę można stworzyć, ciągle nazywać ją muzyką, grać na koncertach i uznawać, że jest to rodzaj dzieła. No to jest trochę coś takiego jak ten utwór Cage'a, który trwa tam x lat. No to też jest takie pokazanie, że można. I to jest modernistyczne, to jest badanie granic poznania. No więc w tym sensie to sobie takie jest. I może być postrzegane jako takie, wydaje mi się. Nie wiem, czy to rości w ogóle sobie prawa do dawania jakiejś przyjemności estetycznej, czy satysfakcji odbiorczej, ale może być użyte na pewno. O to mi chodzi, to może być użyte. Drodzy Państwo, o własnej drodze twórczej opowiedział nam dzisiaj pan doktor habilitowany Ignacy Zalewski. Ignacy, bardzo Ci dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, za spotkanie, podzielenie się przeciekawym wykładem, a przede wszystkim za tą rozmową, która myślę, że usatysfakcjonowała wszystkich. Tym sposobem zainaugurowaliśmy cykl wykładów Senza Sordino, wykładów o sztuce. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo też za pytania. No i dziękujemy tym wszystkim, którzy nas, mam nadzieję, oglądali przez internet. Oczywiście wszystkich odbiorców pozdrawiamy i dziękujemy za obecność. Zapraszamy oczywiście na kolejne spotkania. A w tym już cyklu. dzisiaj wieczorem. I wieczorem koniecznie kolejna impreza Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, czyli wieczór kompozytorski, koncert kompozytorski organizowany we współpracy Wydziału Bydgoskiego i Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Następny świetny kompozytor, którego traktujemy bardziej i raczej wyłącznie jako męża stanu. I może naprawdę dobry kompozytor, ale to już nieważne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.